Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej lekcji. Ostatnią lekcję zakończyliśmy opisem zacisków siłowych i sterowniczych w naszych przemiennikach częstotliwości, które potocznie nazywamy falownikami. Czyli tak dla przypomnienia, może podsumowania, wiemy już, czym jest i jak działa silnik elektryczny, zarówno silnik DC, jak i silnik prądu przemiennego. Znamy rodzaje tych silników, wiemy, czym się między sobą różnią. Rozmawialiśmy na temat typów mocowań tych silników, w wykonaniach specjalnych, że mamy czujniki temperatury, że mamy silniki z hamulcami, ze zwalniakami. Rozmawialiśmy też na temat przemienników częstotliwości, czyli opowiedzieliśmy sobie, czym to urządzenie jest, na jakiej zasadzie działa i z czego się składa. Omówiliśmy sobie również po części interfejs użytkownika w postaci wejść-wyjść sterowniczych oraz siłowych. No i wypadałoby w tej lekcji przejść do opisu interfejsu użytkownika, jakim tworzy panel sterowniczy, przyciski. Zanim jednak do tego przejdziemy, czyli gdy przejdziemy czysto już do programowania i obcowania z przemiennikiem częstotliwości, musimy sobie wytłumaczyć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Co mam na myśli? Mam na myśli algorytmy kontroli silnika elektrycznego z poziomu VFD, czyli Variable Frequency Drive, czyli naszego przemiennika częstotliwości falownika. Te algorytmy kontroli silnika możemy rozumieć jako taki swoisty program, który zarządza pracą tego silnika elektrycznego. Czyli mówiliśmy już wielokrotnie, że mamy różne konstrukcje przemienników częstotliwości, że mamy przemienniki do zastosowań prostych, niewymagających, które posiadają bardzo małe zasoby fizyczne, wejść-wyjść, które są przeznaczone tylko do pewnego typu aplikacji, gdy mówiliśmy o falownikach skierowanych do aplikacji wodno-ściekowych czy HVAC. Mamy bardzo dużą różnorodność tych przemienników częstotliwości. Mówiliśmy również, że w zakresie produktowym jednego dostawcy, a tutaj skupiamy się na Mitsubishi Electric, również mamy kilka czy wiele tych serii przemienników częstotliwości do wyboru, które możemy zakupić i za pomocą których możemy kontrolować prędkość naszych silników elektrycznych, prędkość oraz moment tych silników. Pójdziemy dzisiaj krok dalej. Wejdziemy troszeczkę bardziej w szczegóły. Wcześniej, w takiej dużej ogólności, mówiliśmy sobie, że gdy mówimy o przeznaczeniu przemienników częstotliwości, ich przeznaczenie aplikacyjne, czyli charakter obciążenia, z którym będzie pracował dany przemiennik częstotliwości, wymusza na nas, czyli użytkownikach, odpowiedni dobór tego sprzętu. I mówiliśmy, że mamy bardzo mocno uposażone te przemienniki, które mają bardzo duży procesor, dużo pamięci i są skierowane głównie do obciążań stałomomentowych, czyli tych wymagających. No i mamy przemienniki z tą prostą, uproszczoną kontrolą silnika elektrycznego, no i je głównie kierujemy do tych zastosowań do obciążeń zmiennomomentowych, jakich w dużej mierze tworzą nam pompy, wentylatory i część kompresorów. Zatem, jak już wspominałem, idziemy krok dalej. No i dzisiaj będziemy mówili o algorytmach kontroli silnika elektrycznego, czyli za pomocą jakich programów, jakich algorytmów, jakich uporządkowanych sposobów postępowania mogę zaprząc do pracy mój silnik elektryczny z danym przemiennikiem częstotliwości. Te algorytmy kontroli silnika elektrycznego możemy podzielić na dwa rodzaje. To sobie je wypiszemy. Mamy algorytmy, no i mamy algorytm tak zwany skalarny. Skalarny, często nazywany U do F, czyli napięcie do częstotliwości. Pamiętamy, U napięcie, F częstotliwość. No i drugi rodzaj algorytmów, bardziej wyrafinowany, mówimy o algorytmie sterowanie wektorem pola. Wektorem pola. Zanim dokładnie sobie odpowiemy
na pytanie, czym to sterowanie wektorem pola jest i na czym polega, skupimy się w chwili obecnej bardziej na sterowaniu skalarnym U do F. Zatem te algorytmy, które mamy wbudowane w znakomitej większości przemienników częstotliwości, jakie możecie znaleźć na rynku, czyli mówimy w sposób ogólny, nie skupiamy się tutaj na przemiennikach Mitsubishi Electric. One służą nam jako pewien przykład, aby pokazać Wam w detalach, jak to działa. Natomiast ta cała teoria, o której dzisiaj będziemy mówić, odnosi się do wszystkich przemienników na rynku. Czyli wszystkie te przemienniki posiadają takie dwa wbudowane algorytmy. No, może za dużo powiedziane, że wszystkie. Te bardzo proste, tanie przemienniki do bardzo prostych zastosowań mogą mieć wbudowany tylko ten algorytm skalarny. I tak już na dzień dobry Wam podpowiem, że w dużej mierze większość przemienników, które są kierowane do aplikacji HVAC, czyli tych zmiennomomentowych, zawsze mają ten najprostszy algorytm sterowania silnikiem wbudowany. Natomiast nie mają bardzo często, bo to nie jest zawsze, ale bardzo często, w dużej mierze, w ogólności jest tak, że mamy wbudowany ten prosty algorytm kontroli silnika tryb skalarny, ale nie mamy trybu wektorowego. Czyli mamy przemienniki, gdzie oba te algorytmy są wbudowane, albo tylko ten bardzo prosty. I jak już wspominałem Wam wcześniej, ten tryb skalarny dedykowany jest dla obciążeń zmiennomomentowych, jak pompy, wentylatory i kompresory, a sterowanie wektorowe bardziej dedykowane jest dla obciążeń stałomomentowych, czyli tych bardziej wyrafinowanych, bardziej ciężkich, bardziej wyrafinowanych. Możemy ten podział zrobić taką krechę, tutaj powiedzieć aplikacje proste, bez dużego momentu startowego. A tutaj mamy szereg aplikacji wymagających z bardzo dużym momentem startowym, jak na przykład już wielokrotnie wspominana kruszarka, gdzie na dzień dobry mamy zapchane szczęki naszej kruszarki, mamy kamienie i włączając nasz silnik elektryczny od prędkości 0 musimy wytworzyć bardzo duży moment, żeby te kamienie skruszyć. Zatem mamy taki podział w dużej ogólności, no i wytłumaczymy sobie, czym jest ten tryb skalarny i czym jest tryb wektorowy. Zaczniemy od trybu skalarnego. Tryb skalarny U do F. Słuchajcie, ten algorytm kontroli silnika jest najstarszym algorytmem, czyli od tego gdzieś tam zaczynaliśmy. Cała ta historia zaczęła się gdzieś tam w latach, pod koniec lat 50., w latach 60. I wszystko oczywiście zbiegło się, jak już to wielokrotnie powtarzaliśmy, z tym okresem, gdy człowieczeństwo, ludzkość wdrożyła technikę półprzewodnikową, czyli wraz z rozwojem półprzewodników również w technice napędowej widzimy pierwsze konstrukcje soft starterów oraz przemienników częstotliwości. Więc zaczęło się to gdzieś tam w latach 60. i ten tryb skalarny bazuje na stałej proporcji napięcia do częstotliwości. Czyli tutaj mamy napięcie, tutaj mamy częstotliwość. I mówimy, że ten stosunek napięcia do częstotliwości w tym trybie skalarnym ma być stały w czasie, czyli konstant. Stosunek napięcia i do częstotliwości to jest jedyna rzecz, co nasz przemiennik częstotliwości kontroluje i sprawdza w sposób ciągły. Dlaczego U do F, czyli ten stosunek napięcia do częstotliwości, musi być stały w czasie? Nie będziemy wchodzili w bardzo głęboką matematykę czy fizykę. Chciałbym Wam to wytłumaczyć w taki sposób dosyć mocno skrócony. Czyli wiemy już, czym jest moment silnika, prawda? Mówiliśmy sobie, że moment silnika w takim bardzo uproszczony
sposób to wszystko ujmując, jest to siła, z jaką kręcimy wałem silnika. Czyli gdy opisujemy zachowanie się silnika elektrycznego, mówimy, z jaką prędkością się obraca oraz jak duże obciążenie mogę do niego podłączyć i nadal z tą prędkością będzie się z nim obracał. Czyli mówimy, z jakim momentem się obraca, prawda? Czyli jaką siłę wytwarza na tym wale silnika. Zatem w bardzo dużym uproszczeniu, moment naszego silnika elektrycznego zależy od dwóch zmiennych. Czyli jest on proporcjonalny do iloczynu dwóch zmiennych. Do strumienia elektromagnetycznego, który wytworzymy w środku naszego silnika, czyli jak mocno go gdzieś tam namagnesujemy, oraz do prądu, jaki przepuścimy przez uzwojenia stojana naszego silnika. Czyli jeżeli chcemy, żeby nasz moment był nominalny, czy bądź inaczej, nazwijmy go sobie maksymalny, powiedzmy, czyli gdybyśmy chcieli wytworzyć maksymalny moment i zróbmy sobie tutaj analogię na przykład do jakiejś aplikacji przemysłowej, czyli mamy bardzo długi przenośnik taśmowy, który załadujemy w pełni, prawda? No i chcemy wystartować tym przenośnikiem taśmowym, bądź alternatywnie ten przenośnik taśmowy może się poruszać z jakąś tam stałą prędkością i podczas tego ruchu, tego taśmociągu spada na niego załadunek bardzo duży. Co powinien zrobić nasz silnik elektryczny? Czyli wyobraźcie sobie sytuację, że kręcimy sobie tym wałem silnika, prawda? Mamy jakieś obciążenie na naszym taśmociągu i nagle dokładamy bardzo duże obciążenie, czyli ta siła na wale silnika musi nam wzrosnąć, prawda? Czyli dążymy do tego, żebyśmy w każdej prędkości, czyli z każdą prędkością, którą poruszamy się naszym silnikiem elektrycznym, celem przemiennika częstotliwości jest zrobić to, aby wygenerować tak duży moment, aby ten ruch był możliwy, prawda? Czyli zakładając przemiennik częstotliwości do takiego silnika i tworząc aplikację przenośnika, żądamy od naszego napędu, że jak będziemy dokładali ten załadunek na ten nasz taśmociąg, to on nie będzie zwalniał, ale nadal będzie się poruszał z tą prędkością, prawda? Czyli wyobraźmy sobie, że mamy silnik na 3000 obrotów, czy tam 1500, czy 1400 obrotów, no i działamy na tej prędkości znamionowej, nominalnej, czyli tych 1400 obrotów. Spada nam bardzo duży załadunek na nasz taśmociąg, no i chcemy, żeby ten taśmociąg dalej się poruszał, prawda? Czyli wymagamy od naszego przemiennika częstotliwości, aby kręcił nasz wał silnika z pewną prędkością i żeby w pewnych momentach zwiększał nam ten moment. Więc o to tutaj chodzi, prawda? Przemiennik częstotliwości dąży do tego, aby wygenerować jak największy moment w każdej chwili czasu, przy każdej prędkości, z jaką operuje z naszym silnikiem elektrycznym. Więc zobaczcie, jeżeli chciałbym, aby moment mojego silnika przyjął jakąś tam maksymalną wartość, prawda, dużą maksymalną wartość, no to muszę sprawić, że strumień magnetyczny, którym w nim wytworzę, ma również maksymalną wartość i podać przez jego zaciski maksymalną wartość prądu. No i dochodzimy do takiego wniosku, że jest to dosyć skomplikowana operacja. No bo mamy dwie zmienne, mamy strumień i mamy prąd. I iloczyn tych dwóch składowych musi dać mi maksymalną wartość, czyli ja zawsze muszę zadbać o to, aby ten człon miał maksymalną wartość oraz ten człon miał maksymalną wartość. No i teraz nie wchodząc głęboko w matematykę, ktoś kiedyś udowodnił w sposób matematyczny, posługując się językiem matematyki, że gdy obcujemy z silnikiem elektrycznym indukcyjnym asynchronicznym i utrzymujemy w czasie stałą proporcję napięcia do częstotliwości, czyli jeżeli robimy ten manewr, że U do F jest stałe w czasie, to uwaga, wynikiem tego, implikacją tego jest to, że strumień magnetyczny ma zawsze maksymalną wartość. Czyli jeżeli ja zadbam o to, żeby w każdej chwili czasu stosunek napięcia, jaki wytwarzam na wyjściu falownika w
stosunku do częstotliwości, jaką wytwarzam na wyjściu, jest stały w czasie, to mój strumień magnetyczny wyrzucam z mojego równania, bo on jest zawsze maksymalny. On już się nie zmienia, słuchajcie. On zawsze jest ma tą maksymalną wartość i ja nie muszę się w ogóle o to martwić. Ja w ogóle nie muszę sobie zawracać głowy strumieniem, bo mam pewność, że on jest zawsze maksymalny. Jeżeli tak jest, no to zobaczcie. Sterowanie momentem takiego silnika sprowadza się do bardzo prostego równania liniowego, gdzie jedyną zmienną jest prąd. Więc piękno tego sterowania skalarnego U do F sprowadza się do tego, że utrzymujemy stały stosunek proporcji napięcia do częstotliwości. Wynikiem tego jest to, że zawsze mamy nasz silnik maksymalnie w sposób optymalny namagnesowany i sterujemy momentem tylko za pomocą prądu. Czyli wpuszczamy większy prąd, podajemy na silnik, mamy większy moment. Mniejszy prąd, mniejszy moment. Banalne i bardzo proste, prawda? No i tak to działa, słuchajcie, od lat 60. we wszystkich przemiennikach częstotliwości. No to wytłumaczmy sobie, czym tak naprawdę ten stosunek napięcia do częstotliwości jest, prawda? Już wiecie, dlaczego musi być stały w czasie, no ale teraz sobie napiszmy, ile ten stosunek wynosi. No ten stosunek zależy od typu naszego silnika. Przyjmijmy sobie, że pracujemy z silnikiem, którego napięcie wynosi 400 VAC i częstotliwość znamionowa wynosi 50 Hz. Ile wynosi ten stosunek? No U do F to jest 400 podzielone przez 50 i wychodzi nam 8. I ten stosunek musi być utrzymany w całym zakresie prędkości. Inaczej nasz moment może nie przyjąć maksymalnej wartości, a tego oczywiście nie chcemy, prawda? Więc cała ta matematyka, sposób postępowania z silnikiem przez przemiennik częstotliwości sprowadza się do tego, że mierzymy napięcie na wyjściu i w zależności od tego napięcia generujemy odpowiednią częstotliwość, tak żeby ten stosunek był stały w czasie. W przypadku tego konkretnego silnika wynosi ten stosunek 8. Ale jeżeli weźmiemy sobie silnik drugi na przykład, czyli mamy UN2, nasz drugi silnik na 230 V, prawda? Czyli trójfazowy, ale na 230 i częstotliwość znamionową drugą mamy tą samą, bo 50 Hz, prawda? W naszym gniazdku elektrycznym to jest nasz standard w Polsce. Te nasze 50 Hz jest zawsze z nami obecne. Jest to standard, wokół którego pracujemy, z którym współpracujemy non-stop. No i zobaczcie, ta proporcja tutaj się zmienia, bo mamy 230 na 50, więc to jest około 4,7, coś takiego, ale nie zmienia to faktu, napiszemy sobie ten drugi stosunek, czyli UN2 i FN2, mamy 230 przez 50, no i to tam daje nam w okolicach gdzieś, nie wiem, 4,7, 4,8, jakoś ten stosunek. Natomiast nie zmienia faktu, że on musi być stały w czasie. Po prostu mamy silnik, który operuje z innymi poziomami napięć, prawda? Więc ten stosunek nie wynosi już 8, ale blisko 5, ale nadal musi być utrzymywany stały w czasie. Co my uzyskujemy? Dzięki takiemu konstruktowi mamy bardzo proste sterowanie naszymi silnikami, czyli zobaczcie, nie potrzebujemy bardzo wyrafinowanego sprzętu w naszym przemienniku częstotliwości. My mamy badać napięcie do częstotliwości i sprawiać, żeby było one stałe w czasie. Więc nie potrzebujemy naprawdę bardzo drogiego sprzętu, nie potrzebujemy wyrafinowanego procesora, bardzo dużego bloku pamięci, całej masy innych zasobów sprzętowych, które są wymagane do wykonywania jakichś skomplikowanych obliczeń. No nie, to jest bardzo prosta rzecz, prawda? Sprawdzam jedną rzecz, napięcie i częstotliwość i robię wszystko, żeby ten stosunek był stały w czasie. Dlatego te przemienniki częstotliwości tylko ze sterowaniem skalarnym U do F są bardzo tanie, prawda? Bo kontrola silnika jest bardzo prosta, która bazuje tylko właśnie na utrzymywaniu tego stałego stosunku napięcia do częstotliwości.
to sobie wyrysujmy taki stosunek napięcia do częstotliwości. Tutaj mamy częstotliwość, tutaj mamy nasze napięcie, no i nasze 400 VAC, gdzieś tutaj jest. I nasza częstotliwość znamionowa, czyli 50 Hz, jest gdzieś tutaj. No i zobaczcie, ten stosunek jest liniowy. Co zresztą, gdy przejdziemy do tej części praktycznej, to będzie jedno z pierwszych ćwiczeń, które sobie przeprowadzimy, czyli będziemy sczytywać z falownika, z naszego przemiennika częstotliwości, z panelu, wartości napięć i częstotliwości, no i będziemy sobie taką krzywą rysowali. W chwili obecnej musicie mi uwierzyć na słowo, że rzeczywiście tak jest. Czyli zobaczcie, dla 200 V będę miał jaką częstotliwość? No połowę tego, czyli 25 Hz, prawda? Dla 100 V będę miał połowę tego, czyli 12,5 Hz. No i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Okay, tu mamy jakiś punkt, tu mamy punkt, tu mamy punkt. No i mamy naszą krzywą liniową. Musicie wiedzieć, że z jednej strony te przemienniki ze sterowaniem skalarnym bardzo prosto jest obsłużyć. Czyli bardzo szybko przygotowujemy taki przemiennik do pracy. W bardzo łatwy sposób się go parametryzuje, bo jedyne, co musimy podać naszemu przemiennikowi, no to jak już się pewnie domyślacie, poziom napięcia, poziom częstotliwości, żeby mógł sobie określić ten stosunek i go utrzymywać w czasie, oraz prąd znamionowy. Czyli dodajemy jeszcze wartość prądu, żebyśmy zabezpieczali nasz silnik elektryczny, żebyśmy za dużo tego prądu na niego nie podali, nie przegrzali go, nie uszkodzili go w żaden sposób. Więc z jednej strony jest to bardzo proste. Podchodzimy do przemiennika częstotliwości, szybciutko kablujemy, prawda? Wstukujemy 3 parametry. Częstotliwość 400, napięcie 400, częstotliwość 50 Hz, prąd znamionowy 10 A. Koniec mojej roboty. Koniec naszej pracy z przemiennikiem częstotliwości. To jest wszystko, co musimy zrobić. Proste, prawda? Ale jest jednak ale. Nie możemy tego typu algorytmu stosować do obciążeń bardzo wymagających. Dlaczego? Sami się o tym przekonajmy. Jakie napięcie, zastanówmy się, jakie napięcie podamy na stojan silnika, gdybyśmy chcieli pracować na prędkości 3 Hz. Czyli chcemy sobie bardzo niską prędkość wygenerować na wale silnika, na przykład 3 Hz, gdzie nasza częstotliwość znamionowa to jest 50 Hz, prawda? Czyli chcę go gdzieś tam no prawie 20 razy 16 czy tam 17 razy wolniej kręcić niż częstotliwość, niż prędkość znamionowa naszego silnika. Czyli no chcę nim kręcić na poziomie 3 Hz, czyli chcę wygenerować taką niską prędkość na wale silnika. Jeżeli stosunek U do F jest stały w czasie, a wynosi on 8, prawda, bo już sobie to obliczyliśmy, dla silnika, który ma 400 VAC i 50 Hz, ten stosunek wynosi po prostu 8. No to jak sobie to napiszemy, U do F równa się 8 i wiemy, że częstotliwość jest 3 Hz, to bardzo łatwo jesteśmy w stanie obliczyć napięcie, jakie podamy na zaciski silnika, prawda? No to jest bardzo proste. Wystarczy, że przemnożymy te strony równania razy częstotliwość i mamy, że napięcie to jest 8 razy nasza częstotliwość. Wynosi ona 3 Hz, prawda? Więc podamy ile? 24 V gdzieś na zaciski naszego silnika. No i wynikowo uzyskujemy co? Uzyskujemy to, że nasz moment startowy silnika jest bardzo niski. Dlaczego? Ponieważ na każdym przewodniku, czyli naszym przewodnikiem w tym przypadku są uzwojenia, czyli cewki stojana, prawda? Czyli cewki, które mamy wbudowane w naszym silniku. No i wiecie już, jak ten silnik jest zbudowany, wiecie, że mamy tych cewek nawiniętych ileś tam. No ale w dużym uproszczeniu jest to kawałek druta, prawda? Czyli mamy kawałek druta, który ma pewną długość L. No i na każdym, gdy do takiego druta przyłożymy sobie napięcie jakieś, prawda? Gdy przyłożymy sobie jakieś napięcie, no to popłynie nim prąd.
No i każdy taki przewodnik ma pewną rezystancję, pewien opór, prawda, który wyrażamy w ohmach. No i dzięki temu, wiedząc jaka jest rezystancja tego drucika i wiedząc jaki prąd będziemy przez niego przepuszczać, możemy sobie obliczyć spadek napięcia, jaki na nim jest, prawda? Czyli gdybyśmy przyłożyli tutaj 200 V, to sobie napiszmy. Czyli mamy napięcie na przykład 200 V, prąd byłby 10 A, a rezystancja tego drucika byłaby na przykład 10 ohmów, dla przykładu, czysto abstrakcyjnie, prawda? No to nasz spadek napięcia to jest I razy R, czyli mamy 10 razy 10, to voltów spadku napięcia na tym przewodniku. Podobnie jest z silnikami elektrycznymi, czyli te wszystkie druciki, te uzwojenia, które mamy wbudowane, w oparciu których zbudowany jest nasz silnik elektryczny, tworzą pewien opór. Dla małej mocy silników ten opór jest bardzo niski, żeby ten spadek był bardzo mały. Ale takim standardowym spadkiem napięcia dla tych małej mocy silników no jest to wartość około 20 V. Zmarzemy sobie kawałek naszej tablicy z tej strony i sobie napiszemy, że taki standardowy spadek napięcia u stojana, no w przybliżeniu to jest tam około 20 V. No to zobaczcie, jeżeli sobie my wyliczyliśmy z naszej proporcji, że chcemy zasilać 24 V nasz silnik, ale spadek napięcia na nim wynosi 20 V, no to my tak naprawdę podajemy 4 V na zaciski tego silnika, no i wynikowo uzyskujemy co? Brak obrotu wału silnika. Ten obrót wału silnika zaczyna się dopiero od pewnego momentu, czyli dla bardzo małych częstotliwości, powiedziałbym, że gdzieś tam w granicach 5 Hz, tutaj dla tego obszaru mamy bardzo niski moment startowy. On jest na tyle niski, że spokojnie moglibyście złapać gołą rączką, czego oczywiście nie polecam, bo jest to niebezpieczne, ale chodzi mi o pewną analogię. Moglibyście złapać wał tego silnika, włączyć nasz przemiennik częstotliwości, wygenerować te 3 Hz, podać 24 V na jego zaciski i nadal będziecie ten wał silnika trzymać. Poczujecie delikatną siłę, że ten wał silnika próbuje się obrócić, ale spokojnie go utrzymacie w swoich rączkach. Jeżeli my jesteśmy w stanie utrzymać ten wał silnika, no to jaką aplikację my chcemy uruchomić? No nasz moment startowy jest bardzo, bardzo niski dla niskich prędkości. Dlatego jest to największa wada sterowania skalarnego U do F. Ta wada objawia się tym, że dla niskich prędkości generujemy bardzo niski moment startowy, czyli mamy niewielką siłę, z którą możemy poruszać ten wał silnika. Co za tym idzie, nie jesteśmy w stanie doprowadzić do rozruchu aplikacji, które mają ciężkie rozruchy, jak na przykład ta wielokrotnie wspominana kruszarka. Do aplikacji tej kruszarki, prawda, gdzie już 5. chyba raz przedstawiam sytuację, mamy zerową prędkość, nasza maszyna stoi w miejscu i mamy ją załadowaną, czyli zasypujemy kamieniami naszą kruszarkę. Ona jest zblokowana. W wale pomiędzy elementami niszczącymi mamy kamień fizycznie. Włączamy start. Przy sterowaniu skalarnym U do F ten wał silnika nawet nie drgnie, bo nie mamy wystarczającego momentu, aby skruszyć ten kamień. Zatem to jest największa wada tego sterowania U do F. I dlatego dedykowane jest dla obciążeń zmiennomomentowych, które między sobą nazywamy obciążeniami lekkimi. No i tutaj analogia na przykład do napędu wentylatora. Jeżeli ktokolwiek z Was po drugiej stronie ekranu kiedykolwiek widział taki duży przemysłowy wentylator, on ma takie potężne łopatki, prawda, nawet kilkumetrowe czasami. I mamy tak duży, ten duży wentylator, mamy te łopatki. Gdy podejdziecie do tego wentylatora, gdy złapiecie za te łopatki i zaczniecie nimi kręcić, czyli złapiemy i mocno szarpniemy, to dalej ten wentylator sam się przekręci, prawda? My go pchniemy,
i on zaczyna się obracać. Bezwładność tego wentylatora, czyli masa tego wentylatora zaczyna go obracać. Te masy tych łopatek sprawiają, że on zaczyna się kręcić, więc analogia pomiędzy tymi obciążeniami stałomomentowymi a zmiennomomentowymi jest taka, że w przypadku wentylatora można powiedzieć, że falownik zaczyna kręcić tymi łopatkami, a później już ma o wiele lżej, bo ten wentylator mu pomaga, prawda? On sam się zaczyna przekręcać, tą własną bezwładnością, własną masą zaczyna się dokręcać, więc falownik go znowu pomaga mu i mu pomaga. W aplikacjach stałomomentowych, jak na przykład mieszalnik, który się przewija również przez nasze lekcje, wyobraźcie sobie, że produkujemy gumę. No i musimy tą gumę w pewien sposób wyprodukować, więc no mamy mieszalnik, czyli większe, takie wielkie, jakiś garnek nasz przemysłowy, metalowy, prawda? Do którego wlewamy nasze składniki, podgrzewamy, no i zaczynamy kręcić, mieszać tym mieszalnikiem. Guma jest bardzo gęsta, ma bardzo wysoką lepkość z punktu widzenia fizyki, zatem moment, który ja muszę generować na wale silnika w każdej chwili czasu jest bardzo wysoki. Ten mieszalnik mi nawet na chwilę nie odpuszcza. W przypadku wentylatora czy pompy, no mamy znacznie łatwiej. Oczywiście nie do końca tak to wszystko działa, ale chodzi mi o pewną analogię, o pewien przykład, na podstawie którego możecie to wszystko zrozumieć. Zatem sterowanie skalarne UDF jest bardzo proste, opiera się na bardzo prostych obliczeniach, nie wymaga wyrafinowanych zasobów sprzętowych naszego przemiennika, ale z drugiej strony ma bardzo duże ograniczenie związane z tym, że przy niskich prędkościach mamy bardzo duży problem z generowaniem momentu. No dobrze, no to w jaki sposób możemy sobie z tym poradzić? Więc w tych latach 60., gdy powstały pierwsze konstrukcje przemienników częstotliwości, no ludzie zaczęli się zastanawiać. No dobra, chyba gdzieś popełniliśmy błąd, no musimy wziąć poprawkę na spadek napięcia, na stojanie. No i tak się rzeczywiście stało. Bierzemy ciągle poprawkę na ten spadek napięcia. I w przemiennikach częstotliwości, we wszystkich jak leci, znajdziecie takie funkcje jak podbicie momentu startowego. Podbicie momentu startowego. Albo alternatywnie kick start, czyli dajemy kicka, kopa i startujemy, prawda? Czyli kick start. Bądź torque boost. Bądź IR, czyli nasze prawo ma, prawda? Spadek napięcia. To się nazywa IR compensation. Czyli kompensacja spadku napięcia na stojanie. W przypadku przemienników częstotliwości Mitsubishi Electric to jest parametr numer 0. Czyli w parametrze P.0 my nastawiamy w naszym przemienniku częstotliwości, uwaga szanowni Państwo, w procentach odnosimy się do napięcia znamionowego, czyli gdy mówimy, że mamy silnik na 400 V, to wpisujemy w tym parametrze numer 0 procentowo, ile tego napięcia chcemy na początku dać. Czyli nie zaczynamy tu od zera, ale zaczynamy od pewnej wartości. Czyli zobaczcie, na początku ta nasza proporcja zostaje złamana na potrzeby wygenerowania tego momentu. Czyli na przykład zaczynamy odtąd. Nie zaczynamy od zera, ale odtąd. I dopiero zwiększamy nasze napięcie liniowe. I to tutaj, to jest właśnie podniesienie naszego momentu. To jest nasz kickstart, torque boost, kompensacja spadku napięcia IR, czy podbicie momentu startowego. No i
Wszyscy producenci przemienników częstotliwości takie podbicie momentu startowego w sposób domyślny, czyli fabryczny, czyli gdy kupimy taki nasz przemiennik częstotliwości, wejdziemy do tego parametru 0, to zawsze jakaś nastawa jest i ta nastawa skojarzona jest z takim standardowym spadkiem napięcia na danym silniku, bo rezystancja silników zmienia się wraz z mocą. Dla małych mocy ta rezystancja jest stosunkowo niska, czyli ogólnie ta rezystancja w silniku nam się zmienia, czyli dla różnych mocy mamy różne poziomy tych spadków napięć. Więc takim standardową nastawą jest na przykład 2%. No i co to znaczy? Że nie zaczynam od 0 V, tylko 2% w stosunku do 400 V. Czyli mamy ile? 2% z 400 to jest 8, prawda? Czyli zaczynamy od poziomu 8 V, bo taki jest spadek napięcia na stojanie. No i my możemy sobie tą nastawę podnosić i w wielu wypadkach ta nastawa pozwala nam na rozruch pewnej aplikacji, jak na przykład tego przenośnika, o którym mówiliśmy. Czy to wystarczyłoby, żeby działać z tą kruszarką? Absolutnie nie. Czyli mówimy, że gdy podbijamy ten moment startowy, to nie mówimy, że generujemy już znamionowy moment. On jest po prostu większy, ale nadal nie jest znamionowy. Nadal ten moment jest stosunkowo niski, ale znacznie wyższy niż bez ujęcia tego spadku na stojanie naszego silnika elektrycznego. Zatem tą proporcję U do F, ten początek naszej proporcji troszeczkę łamiemy za pomocą właśnie funkcji podbicia momentu startowego, gdzie w sposób procentowy mówimy, ile chcemy zwiększyć to napięcie na dzień dobry, abyśmy mieli jakiś moment startowy. Więc to jest największa wada tego sterowania, dlatego mówimy, że tym sterowaniem skalarnym możemy obsłużyć wszystkie aplikacje, bo to jest tylko algorytm kontroli silnika. Czyli ja sobie mogę ten tryb U do F zaprząc do pracy z przenośnikiem, z wytłaczarką, z wentylatorem, z pompą, z czymkolwiek innym, nawet i z mieszalnikiem, ale muszę wiedzieć, że będę miał kłopoty z ciężkim rozruchem. Więc biorę sobie przenośnik, uruchamiam go, wchodzę na pewne obroty, na przykład 10 Hz. Wtedy macie już gwarancję, że ten moment będzie co najmniej gdzieś tam w okolicach znamionowego, bardzo wysoki. Załadujmy ten przenośnik po rozruchu. Nie mamy wtedy problemu. Podobnie z mieszalnikiem. Rozpędźmy ten mieszalnik, dopiero wrzućmy te elementy składowe, które będziemy mieszać. Ok? Więc ten tryb skalarny to nie jest tak, że on jest dedykowany dla pomp, wentylatorów i kompresorów. I tylko z tym ma działać. Z tym działa najlepiej, ale możecie go użyć do czegokolwiek innego chcecie i będzie bardzo dobrze wyglądała ta kontrola prędkości silnika. Tylko musicie wziąć pod uwagę to, że jeżeli ta aplikacja będzie wymagała od Was wytworzenia dużego momentu startowego, to będziecie mieli problem. Więc tryb skalarny U do F używamy do każdej aplikacji, która nie wymaga od nas bardzo wysokiego, wymagającego momentu startowego. To jest największa wada tego sterowania. Jakie największe błędy są popełniane przez użytkowników, gdy mówimy o sterowaniu skalarnym U do F? Czyli wytłumaczyliśmy sobie już, na jakiej zasadzie to działa, że utrzymujemy stały stosunek napięcia do częstotliwości. Powiedzieliśmy sobie, że przy niskich częstotliwościach, gdzieś tam do 5 Hz, mamy problem z wygenerowaniem momentu startowego i częściowo jesteśmy w stanie naprawić sobie tą sytuację podbiciem momentu startowego. Natomiast na co należy zwrócić jeszcze uwagę? Przy tym sterowaniu skalarnym U do F, jak już sobie rysowaliśmy to wcześniej, narysujemy raz jeszcze. Tu mamy nasze napięcie 400 VAC znamionowe, tutaj mamy naszą częstotliwość znamionową równą 50 Hz, prawda? I narysujmy sobie tą prostą. Ok? No i zobaczcie. Wspominałem Wam już, że prostota w
w parametryzowaniu i przygotowywaniu przemiennika do pracy z algorytmem skalarnym UDOF jest to, że wpisujemy 3 zmienne silnika, czyli napięcie 400 na przykład VAC, częstotliwość 50 Hz i prąd znamionowy, na przykład niech to będzie 10 A. Napięcie i częstotliwość wpisujemy, no już wiecie, żebyśmy utrzymywali ten stały stosunek napięcia do częstotliwości, prawda? Utrzymywali go w ryzach. Prąd wpisujemy po to, żeby zabezpieczać silnik, czyli w falowniku mamy wbudowany zestaw zabezpieczeń, mamy model termiczny naszego silnika, no i falownik sprawdza ten prąd i informuje nas o tym, że tego prądu na przykład jest za dużo na silniku, zaraz go przegrzejemy, odłącza się od niego. Więc prąd, żeby zabezpieczyć nasz silnik elektryczny, no i żeby falownik też wiedział, ile tego prądu ma, aby wygenerować odpowiedni moment. No i teraz z poziomu użytkownika taki najczęstszy błąd, jaki jest popełniany, to, że działamy z przemiennikiem na nastawach domyślnych, czyli fabrycznych, czyli takich nastawach, które zrobił producent, żeby coś tam było wpisane. My możemy sobie to wszystko zmienić, no ale jakieś wartości tych parametrów początkowe, fabryczne są. My mówimy, że są to nastawy domyślne. No i większość użytkowników przemienników częstotliwości używa przemienników właśnie w trybie skalarnym UDOF, bo to jest właśnie nastawa fabryczna. We wszystkich przemiennikach częstotliwości zawsze macie włączony standardowo od rozpakunku tego przemiennika tryb skalarny UDOF. Czyli w sposób domyślny włączamy przemiennik i w ten sposób pracujemy z silnikiem. On jest po prostu domyślnie włączony. No i teraz mamy wielu dostawców przemienników na naszej ziemi, polskiej ziemi. Z tym, że połowa tych dostawców jest na przykład z Azji, gdzie częstotliwość znamionowa u nich wynosi 60 Hz, a nie 50. Czyli na nastawie domyślnej, gdy kupujemy przemiennik z Azji, prawda? Już nie będę rzucał producentami, no, każdy się orientuje, jakich dostawców mamy na rynku. Bierzemy sobie taki przemiennik wyprodukowany w Azji, to tam mamy częstotliwość 60 Hz, albo przemiennik na przykład produkcji Rockwell, który jest dedykowany na rynek amerykański, nie dla Europy, również będzie miał wpisane tutaj 60 Hz. No i teraz zobaczcie, co się dzieje. Co się dzieje, jeżeli ja pomylę częstotliwość znamionową? Do wyboru mamy dwie opcje, czyli operujemy najczęściej ze standardem 50 Hz w Polsce i bardzo często w falownikach mamy wpisaną tą częstotliwość znamionową jako 60 Hz. No i zobaczcie, co się dzieje. Namalujemy sobie. Tutaj mamy nasze 60 Hz, tutaj mamy nasze 50 Hz, prawda? No i zobaczcie. Załóżmy, że mamy silnik elektryczny, który fizycznie na swojej tabliczce znamionowej ma napisane: moją częstotliwością znamionową jest 50 Hz. A my kupiliśmy sobie przemiennik częstotliwości jakiegoś azjatyckiego producenta, dostawcy i ma wpisaną tą częstotliwość znamionową domyślnie jako wartość 60. No to zobaczcie, wpisaliśmy falownikowi, że ma 400 V, prawda? Ale przy 60 Hz, nie przy 50. On ma 60 Hz tam, więc zobaczcie, ja za pomocą tego falownika podaję 400 V, gdy jestem tu, a gdy jestem tutaj, to ile ja mu podaję? No jakieś tam 340 VAC, coś takiego. Więc to jest pierwszy błąd. Jeżeli wpiszemy 60 Hz zamiast 50 Hz, to my nigdy nie wygenerujemy pełnego napięcia na silniku. Nigdy. Mamy wpisane, że nasze napięcie znamionowe jest 400 V, ale częstotliwość znamionowa jest 60, a my kręcimy naszym silnikiem do 50 Hz. Więc my na maksa damy tyle napięcia. Jesteśmy tutaj. Zamiast być tu, jesteśmy tu. I czym się to objawia? Objawia się to
przeciążeniem silnika. Czyli powinniśmy podać na silnik 400 V, podajemy 340. Nasz moment, czyli ta siła na wale silnika jest niewystarczająca, bo mamy za niskie napięcie, więc co falownik próbuje zrobić? Próbuje to wygenerować tą moment prądem. Czyli mamy nasz prąd znamionowy 10 A i nagle nasz falownik zaczyna podawać 12-14 A na silnik, aby wygenerować odpowiedni moment na silniku. Ok? Więc to jest pierwszy błąd. Gdy pomylimy częstotliwość znamionową 50-60 Hz, w drugą stronę jest też źle, bo zobaczcie, w drugą stronę, czyli mamy silnik, który ma częstotliwość znamionową 60 Hz, ale my wpisujemy 50, no to zobaczcie, my w tym zakresie tutaj, chodzi nam o ten trójkącik tu, my powinniśmy być tu, czyli iść po tej krzywej, a jesteśmy tu. Od 50 Hz do 60 podajemy 400 V na silnik i on się będzie nam przegrzewał. On będzie się w sposób wzmożony nagrzewał niepotrzebnie. Bo my zamiast podać 400 V przy 60 Hz, robimy już to przy 50 Hz. I niepotrzebnie go dogrzewamy, niepotrzebnie go nagrzewamy. I w ten sposób również możemy sprawić, że jego czas życia, jego żywotność ulegnie znacznemu skróceniu. Więc dwie rzeczy. Sprawdzamy częstotliwość znamionową i poziom napięcia i wpisujemy te dwie zmienne w odpowiedni sposób do naszego przemiennika częstotliwości. Błąd numer 2. Pierwszy był związany z pomyleniem częstotliwości znamionowych. Błąd numer 2 polega na tym, że w każdym przemienniku częstotliwości zawsze mamy dwa parametry. Częstotliwość znamionowa, którą musimy odczytać z tabliczki silnika 60 bądź 50 Hz i mamy częstotliwość maksymalną, która mówi nam, do jakiej maksymalnej prędkości możemy rozpędzić się z silnikiem. I cała masa użytkowników nie rozróżnia tych dwóch parametrów. Co mam na myśli? Wyobraźcie sobie sytuację, że mamy wentylator, którego silnik ma częstotliwość znamionową 50 Hz, ale chcemy z nim operować do 60 Hz. No bo musimy wytworzyć odpowiedni strumień tego powietrza, czy przepływ tego powietrza, czy ciśnienie tego powietrza i uzyskujemy to przy prędkości 60 Hz, a nie 50. No i teraz użytkownicy mylą te dwa parametry. Czyli zamiast w znamionowej wpisać 50 i maksymalnej 60, na przykład wpisują 60 tu i tu. Albo odwrotnie. Więc błąd numer 2, pomylenie częstotliwości znamionowej z maksymalną. Znamionowa to jest ta, która jest na tabliczce, maksymalna to jest ta, którą chcę fizycznie kręcić wałem mojego silnika elektrycznego. Więc to jest błąd numer 2. Najwięcej telefonów ze wsparciem technicznym w trybie UDF uzyskuje właśnie w związku z tymi dwoma pomyłkami. Więc zwracam szczególną uwagę, przypominam, tabliczka znamionowa silnika nasz największy, najlepszy przyjaciel i zawsze nam prawdę powie. Teraz, Szanowni Państwo, przejdziemy do techniki 87 Hz. Co mam na myśli? Zacznijmy sobie od omówienia takiego zagadnienia. Czyli znowu, rysuję naszą krzywą UDF, tylko w tym momencie tą krzywą narysuję troszeczkę dłuższą. Czyli tutaj mamy 400 VAC, nasze napięcie znamionowe, prawda? To jest poziom naszego napięcia znamionowego. Tu mamy naszą częstotliwość znamionową równą 50 Hz i sobie wyrysujmy sobie dalej, że tutaj mamy 100 Hz. No i bardzo często od swoich klientów czy od użytkowników końcowych pada takie pytanie, czy ja mogę mój wentylator, moją pompę, mój przenośnik, w ogólności mój silnik elektryczny, który ma napisane, że ma częstotliwość 50 Hz i na przykład prędkość znamionową
2800 obrotów na minutę. I to mamy przy 50 Hz, prawda? Czyli mamy nasz silnik, który ma prędkość znamionową 2800 obrotów przy 50 Hz. I bardzo często jest pytanie, czy ja mogę rozpędzić ten silnik na przykład do 3500 obrotów, do 4000 obrotów, albo nawet bym chciał 2 razy więcej, czyli gdzieś tam 5000 obrotów i jeszcze więcej. Ok? I co się wtedy dzieje? Czy my jako użytkownik jesteśmy w stanie za pomocą przemiennika częstotliwości rozpędzić nasz silnik do podwójnej prędkości znamionowej, czy nie? Rozpędzić jesteśmy w stanie, ale musimy się liczyć z pewnymi konsekwencjami. I już je Wam tłumaczę i postaram się, tak jak to bywa dotychczas, nie używać jakichś skomplikowanych wzorów matematycznych czy fizycznych. Pamiętacie o stałej proporcji napięcia do częstotliwości, prawda? U do F. Mamy naszą proporcję. Mamy nasz silnik, który ma 400 V i 50 Hz, prawda? I mówiliśmy, że przemiennik częstotliwości musi utrzymywać tą stałą proporcję, bo w innym wypadku, gdy ta proporcja nam się rozjedzie, na przykład będzie się zmniejszać, nie będzie 8, ale 7, 6, 5, 4, czy jeszcze mniej, to ten moment nie będzie już wysoki, znamionowy, tylko będzie połowa tego momentu, albo 1/3, albo 1/4, albo 1/5, albo jeszcze mniej, prawda? Zobaczcie, co się dzieje. Policzmy sobie stosunek U do F dla częstotliwości 100 Hz, czyli chcielibyśmy na prędkości 5600 RPM pracować, czyli mamy nasz silnik na 2800, ale chcemy mu zadać 100 Hz, nie 50, tylko 100, żeby był na dwukrotnie większych obrotach, niż mówi nam to producent na swojej tabliczce znamionowej silnika. Więc jesteśmy tutaj. Napięcie mamy cały czas 400 V. Zwróćcie uwagę, podajemy napięcie wraz z częstotliwością, tu już mamy 50 Hz, czyli mamy pełne napięcie 400 V. Dlatego w niektórych dokumentacjach przemienników możecie odczytać tą częstotliwość znamionową jako punkt łamania krzywej U do F, czyli w tym punkcie podajemy pełne napięcie. No to policzmy sobie proporcję U do F. Tu i tu. Tutaj nasza proporcja U do F wynosi 400 V 50 Hz, czyli 8, ok? A zobaczmy, ile jest tu. Mamy U do F, napięcie 400, no bo więcej już nie dajemy, w gniazdku nie ma, a częstotliwość 100 Hz. Jaką mamy proporcję? 4. Nie ma już 8. Jest dwukrotnie mniejsza ta proporcja. Dlatego my, napędowcy, automatycy, mówimy, że po przekroczeniu częstotliwości znamionowej, w tym konkretnym wypadku jest to 50 Hz, mówimy o pracy silnika w zakresie osłabionego pola. Czyli mówimy o pracy tu. Nie zwiększam już napięcia. Tu mam stosunek 8, tu będzie 7, 6, 5, 4. Jak pójdę dalej, to będzie jeszcze mniejszy ten stosunek. Więc wniosek z tej naszej całej dywagacji dla Was jest następujący. Jeżeli złamię proporcję U do F, a robię to po przekroczeniu prędkości znamionowej, to zaczynam pracować w zakresie osłabionego pola, bo moja proporcja U do F już nie jest stała w czasie. I po przekroczeniu częstotliwości znamionowej moment jest odwrotnie proporcjonalny do prędkości naszego silnika. Czyli im szybciej działamy z silnikiem, moment zaczyna nam spadać. I tak dla orientacji producent Celma Inducta w instrukcji obsługi do swojego silnika elektrycznego asynchronicznego indukcyjnego podaje krzywą pracy. I możemy z niej wyczytać, jak wygląda moment funkcji prędkości.
Czyli mamy na jednej osi prędkość, na drugiej moment, no i możemy sobie zobaczyć, jak ten moment nam spada wraz ze wzrostem prędkości. Dla prędkości podwójnej, czyli gdzieś tam 100 Hz, no musicie wiedzieć, że ten moment spadnie nam prawie o połowę, czyli gdzieś tam dwukrotnie zwiększając prędkość znamionową takiego silnika, no sprawiamy, że naturalnie jego moment znamionowy maleje dwukrotnie. Dlatego, by gdzieś tam ten problem rozwiązać, wymyślono coś takiego jak technika 87 Hz. Czyli z jednej strony wiemy, że możemy pracować sobie z przemiennikiem częstotliwości i robić sobie z momentem, co chcemy, w zakresie prędkości znamionowych. Dlatego określamy ten obszar zakreślony na zielono jako obszar stałego momentu. Stały moment. Co mam na myśli? No mam na myśli to, że za pomocą przemiennika częstotliwości ja jestem w stanie sprawić, że niezależnie od tego, czy jestem na niskiej prędkości, mogę sobie wygenerować moment znamionowy, czy jestem na połowie prędkości, nadal mogę sobie wygenerować, mogę poruszać się z momentem w zakresie tej płaszczyzny, czyli mogę dla każdej tej prędkości odtąd dotąd zrobić, że moment jest taki, 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 bądź taki. Robię sobie z tym momentem co chcę. Po prostu ja mam go pod kontrolą. Natomiast przekraczając tą częstotliwość znamionową, czyli jesteśmy tu i dalej, tam, prawda, to nasz moment maleje, prędkość wzrasta, ale moc pozostaje stała, czyli mówimy, że tutaj jest stała moc. Czyli mamy tutaj zakres stałej mocy, gdzie moment maleje, prędkość idzie do góry, a tu mamy zakres stałego momentu, prawda? Gdzie zmieniamy te poszczególne współczynniki. Więc musicie zapamiętać, za pomocą przemiennika częstotliwości jesteśmy w stanie generować znamionowy moment w zakresie prędkości znamionowych. Jeżeli przekraczamy te prędkości, to moment maleje odwrotnie proporcjonalnie do prędkości, czyli im szybciej, tym mniejszy moment. No i teraz co zrobić w sytuacji, gdy mamy już silnik elektryczny, mamy nasz wentylator, pompę, mamy nasz proces gotowy, no i chcemy wygenerować na przykład 70 Hz, czyli chcemy nim przyspieszyć o połowę, bo na przykład projektując układ pompy pomyliliśmy się gdzieś tam w obliczeniach, no i ta przepustowość, ten przepływ generowany przez pompę, czy ciśnienie wytwarzane przez pompę jest zbyt niskie, no musimy podnieść znacząco prędkość. Wiemy już, że stracimy moment, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Więc jaką mamy alternatywę? Tutaj z pomocą przychodzi technika 87 Hz. I już Wam tłumaczę, na czym polega. Jak się zapewne domyślacie, coś będzie związanego z 87 Hz. Oczywiście, że tak. Postaramy się teraz, szanowni, oszukać nasz silnik elektryczny. Zacznijmy od tego, jakie mamy warunki brzegowe, kiedy techniki 87 Hz możemy stosować. W dużym uproszczeniu możemy to stosować do silników mniejszych bądź równych 4 kW, te, które pozwalają nam połączyć stojan w gwiazdę i w trójkąt na napięcia 230 i 400 VAC. Czyli mamy 230 trójkąt, 400 VAC gwiazda. Ok? No, mam nadzieję, że wszyscy nadążają. Nic nowego się na tej tablicy nie pojawiło. Mamy silnik, który łączymy w gwiazdę, w trójkąt i zmieniamy poziomy napięć 230 na 400, jak to już sobie tłumaczyliśmy wielokrotnie wcześniej. I wiemy, że takie silniki są produkowane gdzieś mniej więcej do mocy 4 kW tutaj na rynku polskim. Więc jeżeli mamy taki silnik, który możemy sobie przełączać właśnie gwiazda, trójkąt 230 na 400, to zobaczcie, co my robimy. Wypiszmy sobie jeszcze prądy, czyli w uzwojeniu w gwiazdę
tego prądu jest powiedzmy 9 A, a w uzwojeniu w trójkąt, no tego prądu jest 1,7 raza więcej, więc gdzieś tam w okolicach 16 A, podejrzewam. Załóżmy, że tak jest, ok? Czyli możemy sobie ten silnik połączyć w trójkąt na 230 V i ma 16 A, bądź w gwiazdę na 400 V i ma amper 9. Co my w takim wypadku robimy? Do takiego silnika elektrycznego zakupujecie falownik, przemiennik częstotliwości trójfazowy 3x400, czyli falownik 3x400 VAC ma na wejściu i 3x400 VAC daje nam na wyjściu. No i od razu pewnie po drugiej stronie ekranów każdy myśli, tak, spinamy silnik w gwiazdę na 400 V. Nie! Właśnie w technice 87 Hz to jest ta sztuczka, którą robimy. Czyli łączymy silnik w trójkąt na zwiększony amperaż, czyli silnik łączymy na 230 VAC i na prąd 16 A, ale kupujemy do tego silnika falownik trójfazowy 3x400 na prąd 16 A. Czyli kupujemy 16-amperowy falownik, ale nie na 3x230, ale 3x400. Czyli prąd bierzemy z trójkąta, ten większy, ale zasilamy falownik 3x400. Silnik łączymy na 3x230. I uwaga, wpisujemy w falowniku częstotliwość znamionową nie 50 Hz, ale 87. I zobaczcie, co się dzieje. Nasz stosunek U do F wynosi. Napięcie mamy, no mamy 2, prawda? Bo mamy silnik połączony na 230 V, ok? No to załóżmy, że tak jest. 230 i herców 50, prawda? Czyli ten nasz stosunek gdzieś tam wynosi 4,7. Coś w okolicach tego, no liczę w pamięci, wybaczcie. Więc mamy 4,7, ale my robimy tą sztuczkę. Czyli jak przejdziemy już tą częstotliwość znamionową, wyrysujmy sobie wykres raz jeszcze. Czyli mamy 400, 230, 50 i 87. No i zobaczcie, przy 50 Hz podajemy 230 V. U do F mamy i robimy to samo dla 400 V przy 87 Hz, czyli drugi stosunek U do F mamy 400 przez 87 i jak się już domyślacie, no jest to samo. Ok? Czyli zobaczcie, jak wcześniej rozważaliśmy silnik elektryczny, przekraczaliśmy 50 Hz i mówiliśmy, że tam stosunek U do F nam spada, prawda? No bo już podaliśmy 400 V, a zwiększamy częstotliwość i ten stosunek nam spadał z 8 na 7, 6, 5 i przy 100 Hz mieliśmy wartość 4, prawda? Czyli dwukrotnie osłabiliśmy nasze pole, tak możemy to w dużym skrócie określić. W technice 87 Hz to my oszukujemy silnik, bo my łączymy go na 230 V, ale zobaczcie, stosunek U do F zostaje stały w czasie, bo przy 230 V ja mu podaję 50 Hz, a później przedłużam sobie tą charakterystykę i mam ten sam stosunek U do F, bo przy 400 V podaję 87. I w tym zakresie do 87 Hz możecie robić sobie z momentem co chcecie. Czyli zyskaliśmy 37 Hz. O 37 Hz możemy przyspieszyć naszym silnikiem i nadal mamy moment znamionowy. W taki sposób się to, słuchajcie, odbywa. Czyli ta technika 87 Hz raz jeszcze polega na tym, że bierzemy sobie silnik, który łączymy w trójkąt bądź w gwiazdę. Gdy skupimy się na tej małej mocy silnikach do 4 kW, je możemy łączyć na 230 bądź 400 VAC. Łączymy silnik na 3x230, ale kupujemy i podłączamy falownik z napięciem 3x400, ale z prądem spod trójkąta. I wpisujemy znamionową
naszego silnika w przemienniku jako 87 Hz. Wtedy mamy stały stosunek U do F od 0 do 87 Hz. Mamy naszą krzywą liniową. No i w ten sposób możemy to pokonać. No i zaraz pewnie las rąk po drugiej stronie, co się dzieje z silnikami większej mocy? Bardzo dobre pytanie. Zobaczcie. Mówiłem Wam wcześniej, że w Polsce mamy kilka standardów napięć i tam, gdzie mamy silniki dużej mocy, gdzie najczęściej to w Polsce znajdziecie na południu naszego kraju, tam gdzie jest przemysł kopalniany i wydobywczy, czyli ten najcięższy praktycznie, tam poziomy napięć to są 400 VAC, 500 i 690. Czyli dla silników powyżej 4 kW możemy je sobie połączyć trójkąt gwiazda. W trójkącie mamy 400, w gwieździe 690. Więc możemy ten sam manewr zrobić. Czyli kupić sobie silnik 400 na 690 V, na przykład 160 kW. Łączymy go w trójkąt na 400 VAC, ale kupujemy falownik na 690 V i wpisujemy tam znamionową 87 Hz. Czyli znowu przy 400 V podamy 50 Hz, przy 690 V podamy 87 Hz i nasz stosunek U do F pozostaje stały w czasie, czyli dla silników małej mocy 230 na 400 na małych zakładach, na zakładach, które mają zasilanie 3 razy 690 V, możemy ten manewr zrobić z silnikami o mocach większych niż 4 kW. Tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o sterowanie skalarne U do F. Bardzo proste, bo wymaga od nas wpisania 3 zmiennych silnika i już nasza praca z przemiennikiem się skończyła, żeby w taki podstawowy sposób obcować z jakąkolwiek aplikacją, powtarzam, która nie wymaga wysokiego momentu startowego. Mamy ten parametr zerowy, torque boost, podbicie momentu startowego, ale nadal dla wielu aplikacji jest to niewystarczające. Czyli wracamy do naszej kruszarki. Nie wiem, ile byśmy wpisali sobie tego podbicia momentu, prędzej nam silnik wpadnie w utyk, niż uruchomimy tą aplikację, bo ona wymaga wygenerowania na przykład 150 albo 200% momentu znamionowego przy prędkości praktycznie 0 Hz, czyli stoimy w miejscu. Dla tego typu aplikacji nasze sterowanie skalarne U do F jest niewystarczające, jest niewłaściwe. Więc w jaki sposób możemy zaprząc do pracy przemiennik częstotliwości z tymi bardzo wymagającymi aplikacjami? Z pomocą, szanowni, przychodzi nam sterowanie wektorem pola. Nie bez kozery użyłem takiego słownictwa. Wektorem pola. Nie mówię sterowania wektorowego, bo jest to nazewnictwo dosyć mocno uproszczone. My sterujemy wektorem pola. Zaczniemy od tego, czym jest wektor. Wracamy do szkoły podstawowej. I jak zapewne znakomita większość z Was sobie przypomina, zawsze gdy mówiliśmy o wektorach w szkole, to rysowaliśmy sobie układ współrzędny kartezjański x, y, z, prawda? Może zacznijmy od x, y, takiego układu 2D, żeby nie zaciemniać. Więc zobaczcie. Mamy naszą składową x, mamy naszą składową y, prawda? Tu mamy nasz punkt 0, 0 naszego układu współrzędnych. No i na przykład na lekcji fizyki zawsze gdzieś tam padało stwierdzenie: wektor prędkości posiada dwie składowe w kierunku x i w kierunku y. Czyli na przykład możemy sobie przeanalizować rzut poziomy, prawda? Który polega na tym, że no mamy jak coś i rzucamy to, prawda? I mamy taki rzut poziomy. Czyli możemy powiedzieć, że rzucamy piłkę i tor ruchu naszej piłki wygląda mniej więcej w taki sposób. Kopiemy ją i ona gdzieś tam opada.
prawda? Tworząc nam taką parabolę. No i zawsze na tej fizyce rysowaliśmy takie śmieszne wektory. Czyli mówiliśmy, że mamy wektor prędkości z taką strzałeczką, prawda? Ale ten wektor da się rozłożyć na dwie składowe. Czyli mamy część wektora tu x i mamy część wektora y, prawda? I tutaj mamy trójkąt prostokątny. Czyli możemy sobie napisać, że tutaj mamy Vx, tu mamy Vy. Czyli nasza prędkość jest skierowana poziomo. Czyli bierzemy piłkę i tak jakbyśmy z bramki, jesteśmy bramkarzem, chcielibyśmy ją wybić, prawda? Więc trzymamy piłkę i my nadajemy jej kierunek prędkości taki. Ale uwaga, ta piłka porusza się do góry i w lewo, prawda? Czyli kopiemy ją i zarówno ona wykonuje ruch do góry, prawda? Czyli to jest maksymalna wysokość, na którą się wzbiła. No i mamy drogę, którą przebyła, prawda? To jest nasza droga, nazwijmy ją sobie D, albo inaczej, tak jak zawsze było w fizyce S, droga. Więc mamy składową prędkości, która popycha piłkę w tą stronę i odpowiada za przebycie tej odległości, i mamy składową prędkości, która tą piłkę sprawia, że ona nam idzie do góry, prawda? No i teraz zobaczcie, ta składowa prędkości tu, Vy równa się 0, no bo piłka leci do góry i nagle zostaje w miejscu, ma zerową prędkość i zaczyna nam spadać w dół. Czyli tu mamy Vy maksymalny, tu mamy 0 i tutaj znowu nam spada, tylko mamy tą prędkość Vy skierowaną w dół, prawda? No i podobnie jest z tą prędkością tutaj. Czyli mamy maksymalną tutaj, minimalną gdzieś tam tu. Chodzi mi o to, że każdy wektor, który określa nam trzy rzeczy. Mamy wartość tego wektora, wartość, czyli ile tej prędkości było, na przykład 30 km na godzinę. Mamy kierunek tego wektora. Kierunek to jest ta płaszczyzna. To jest kierunek. To jest nasz kierunek. Jakbyśmy mieli wektor tak, to naszym kierunkiem byłaby ta prosta. Jakbyśmy mieli wektor tak, to kierunkiem byłaby ta prosta, góra i dół. Więc mamy kierunek naszego wektora i mamy zwrot naszego wektora. Zwrot, czyli w którą stronę ta strzałka, czyli mówimy, że idzie tam. Kierunek mamy taki, poprzekątny, ale zwrot do góry, tam. Więc każdy wektor niesie ze sobą takie trzy wartości i za pomocą tylko jednego wektora możemy powiedzieć, z jaką prędkością się coś porusza i w którą stronę się porusza, bo mówi nam o tym kierunek i zwrot tego wektora. Więc to jest wektor, ok? Ten wektor da się rozłożyć na składową x i y. Dobra? Więc takie przypomnienie, jeżeli chodzi o wektor. No i piję, czyli odnoszę się do sterowania wektorem pola. Dlatego przypomnieliśmy sobie, czym wektor jest i że da się go rozłożyć na dwie składowe. Więc słuchajcie, w latach 60., później 70. ludzie zaczęli się zastanawiać nad tym problemem związanym z tym, że mamy to sterowanie skalarne proste w przemiennikach częstotliwości, ale nadal mamy problem z masą aplikacji, gdzie bardzo dynamicznie zmienia się moment. Oczywiście mam tutaj na myśli ten pryncypialny powód związany z tym, że ten moment startowy nie jest bardzo wysoki w sterowaniu skalarnym, ale tutaj chodzi też o drugą rzecz. Czyli mamy masę aplikacji, gdzie ten moment zmienia się bardzo dynamicznie. Czyli na przykład działamy sobie na 25 Hz, nagle mamy 200% momentu, 50%, 200%, 50%, prawda? Który zmienia się w bardzo szybki sposób. Sterowanie skalarne, można powiedzieć, że jest takim sterowaniem ospałym bardzo mocno. Co mam na myśli? Mam na myśli sytuację. Mamy nasz przenośnik, o którym mówimy od godziny czasu i robimy sobie na nim różne analogie i przykłady. Mamy przenośnik taśmowy, który nie jest w ogóle załadowany.
jest rozpędzony sobie ten przenośnik, idzie. Gdy mamy sterowanie skalarne i spada na niego bardzo duży załadunek, to bardzo często jest tak, że po spadku tego załadunku ten transporter delikatnie zwolni i po chwili zacznie przyspieszać. Gdy ten załadunek jest krytyczny, czyli naprawdę bardzo duży, może być tak, że ta taśma spowolni nam nawet do zera, że spadnie ten załadunek, nagle ona i powoli zacznie się rozpędzać. Chodzi o to, że przy sterowaniu skalarnym UDOF ta odbudowa momentu, czyli odpowiedź naszego układu na zapotrzebowanie momentu, czyli na te skoki momentu, jest bardzo wolna, bardzo ospała. Dlatego widzimy te spowolnienia tego przenośnika, jak tą analogię, ten przykład Wam przed chwilą opowiadałem. Przy sterowaniu wektorem pola nie mamy takich zjawisk, czyli tam odbudowa tego momentu jest znacznie bardziej dynamiczna. No i w latach 60., 70. dwóch takich naukowców bardzo mocno przyczyniło się do rozwoju sterowania wektorem pola. Były to pan Clark i pani Park, którzy wynaleźli takie przekształcenia Clarka-Parka. Ja bym nie chciał tutaj wchodzić mocno w szczegóły, jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, to odsyłam do internetu. Wpiszcie sobie transformata Clarka-Parka i wyskoczy Wam bardzo wiele informacji na ten temat. Natomiast dlaczego o tym nadmieniam? Sterowanie wektorem pola polega na kontroli właśnie pewnego wektora. No i w zależności od tego, który ten wektor kontrolujemy w danym sterowaniu wektorowym, no mówimy o pewnej odmianie sterowania wektorowego. Więc w dużej ogólności to sterowanie wektorowe określamy taką nazwą FOC. FOC z języka angielskiego, czyli Field Oriented Control. Więc to nasze sterowanie właśnie wektora, tak w ogólności, w nomenklaturze anglojęzycznej znajdziecie właśnie taką nazwę jak FOC, Field Oriented Control. No i to jest taka ogólna nazwa właśnie sterowania wektorem pola. Co to jest wektor? Już wiecie, prawda? Narysujemy go sobie jeszcze raz. Czyli narysujemy sobie nasz układ współrzędnych x, y i tutaj mamy naszą składową z, no i mamy jakiś wektor. Mamy nasz jakiś tam wektorek, rozkładamy go tylko na dwie składowe x i y. Tu mamy składową x, tutaj mamy składową y. Niech ten nasz wektor nazywa się r, więc tutaj będziemy mieli ry, tutaj będziemy mieli rx. No i długość tego wektora, no to stwierdzenia Pitagorasa, tutaj mamy trójkąt prostokątny, mamy rx kwadrat plus ry kwadrat pod pierwiastkiem. Gdy mówimy o długości tego wektora, czyli gdy chcemy obliczyć wartość tego wektora, to możemy sobie te dwie składowe tego wektora stwierdzenia Pitagorasa, dodać ich sumy kwadratowe, spierwiastkować, no i otrzymamy długość tego naszego wektora. Więc kontrolujemy zachowanie się pewnego wektora. No w jaki sposób, co my kontrolujemy? No kontrolujemy ten wektor, prawda? Więc zarówno możemy wpływać na jego składowe, czyli możemy sobie wydłużyć tą składową i wtedy nasz wektor będzie wyglądał w taki sposób, prawda? Możemy sobie tą składową skrócić. Wtedy nasz wektor będzie wyglądał w ten sposób. Więc manipulując tymi składowymi wektora, możemy go wydłużać, skracać, zmieniać jego kąt, jak widzicie, czyli możemy w pełni manipulować sobie tym wektorem. No i na tym polega właśnie sterowanie wektorem pola, czyli wybieramy sobie pewną zmienną fizyczną, którą chcemy kontrolować, no i znajdujemy jej wektor, no i za pomocą pewnych konstruktów, przekształceń matematycznych działamy sobie z tym wektorem. Wróćmy do naszego sterowania FOC, czyli Field Oriented Control. No i jakie my wyróżniamy rodzaje tego sterowania wektorowego? W bardzo takiej dużym ogólności można powiedzieć, że jest to sterowanie bezczujnikowe,
bądź bez sprzężenia zwrotnego. I sterowanie czujnikowe ze sprzężeniem zwrotnym. Czym jest sprzężenie zwrotne, już wiecie. Mówiliśmy w lekcji dotyczącej silników elektrycznych, pokazywałem Wam serwonapęd. Pokazywałem Wam konstrukcję serwonapędu i mówiłem Wam, że w takim serwonapędzie mamy silnik elektryczny, jest to silnik synchroniczny z magnesami trwałymi, natomiast z tyłu mamy zabudowany taki czujnik położenia wału silnika, czyli sprawdza kątowe położenie wału silnika oraz prędkość, z jaką fizycznie się ten nasz wał silnika porusza. Mówimy o encoderze, czyli tutaj mamy założony encoder na wał naszego silnika. Encoder, czyli taki czujnik impulsowo-obrotowy, który podaje nam informacje związane, bardzo precyzyjne informacje, związane z tym, jak się szybko obraca nasz wał silnika i jak jest zorientowany kątowo, czyli pod jakim kątem jest ustawiony. Sprawdzamy jego orientację w czasie. Więc mamy takie rozróżnienie na dwa rodzaje sterowania wektorowego, wektorem pola. No i jak się łatwo domyśleć, to sterowanie jest mniej precyzyjne, a to sterowanie jest bardziej precyzyjne. Co mam na myśli? Jeżeli nie mamy założonego encodera, czyli fizycznego czujnika, który w każdej chwili czasu podpowiada nam, z jaką prawdziwą prędkością porusza się wał silnika i jak jest zorientowany, no to my te wszystkie rzeczy musimy w naszym przemienniku częstotliwości sobie estymować. Estymować, czyli obliczać w pewien sposób, przybliżać, określać. Posługując się pewnymi wzorami matematycznymi, wyliczamy tą prędkość. My nie wiemy, czy ona rzeczywiście fizycznie jest taka, jaką wyliczyliśmy. Pamiętajmy, że w silnikach asynchronicznych indukcyjnych mamy coś takiego jak zjawisko poślizgu, prawda? Ten poślizg zmienia się w pewnym zakresie w zależności od obciążenia. No i teraz, jeżeli nie mamy tego fizycznego czujnika na wale silnika, nie mamy założonego encodera, to przemiennik częstotliwości estymuje sobie tą prędkość, czyli ją sobie w pewien sposób oblicza z pewnym błędem. I ten błąd może być mniejszy bądź większy, ale zawsze jest obecny. Bo te wszystkie zmienne, które chcemy określić, są wyliczane w każdej chwili czasu. No i teraz zobaczcie, załóżmy, że nasz wał silnika porusza się z prędkością na przykład 0,2 Hz, czyli bardzo, bardzo powoli obraca się. Wtedy w tych bardzo niskich prędkościach mamy największe kłopoty, największe trudności z poprawnym wyliczeniem tej prędkości. Dlaczego? Ze względu na to, że posługujemy się pewnymi wzorami matematycznymi. W tych wzorach matematycznych mamy całą masę zmiennych, którą też bardzo często estymujemy i ten błąd nam się po prostu sumuje. Kłopoty zaczynają się przy niskich prędkościach, czyli na przykład zakładamy, że nasz wał silnika porusza się z prędkością 0,2 Hz. Natomiast z naszych wyliczeń wychodzi na przykład, że to jest w okolicy 1 Hz, albo falownik wylicza, że to jest 0 Hz. No, ten błąd związany z obliczeniami, z estymacją tych zmiennych, no, wprowadza pewne ograniczenia w tym trybie wektorowym bezczujnikowym. Ja nie mówię, że to działa bardzo źle, ja tylko staram się Wam uzmysłowić, że to sterowanie wektorowe możemy sobie zaimplementować w przemienniku częstotliwości, który nie obsługuje sygnału zwrotnego z wału silnika i sobie to wszystko gdzieś tam oblicza i jest to po prostu mniej precyzyjne niż w tym wypadku, gdy w każdej chwili czasu cały czas patrzymy sobie na te impulsy, na te sygnały, które płyną z naszego encodera, z tego czujnika zamontowanego na wale silnika. No i z ogromną dokładnością wiemy, jak ta fizyczna prędkość wygląda.
chcąc obliczyć, nie wiem, moment silnika, no we wzorze na ten moment mamy gdzieś tam prędkość, prawda? Czyli falownik, przemiennik częstotliwości, chcąc wyliczyć sobie moment silnika w danej chwili czasu, no musi sprawdzić jego prędkość. Z racji tego, że prędkość jest estymowana, czyli obliczana w pewien sposób przez przemiennik częstotliwości, no to wiemy, że obliczenia związane z prędkością obarczone są pewnym błędem, mniejszym bądź większym. Zależy to naprawdę od wielu czynników. No i teraz obliczając ten moment, no to my również obliczymy ten moment z pewnym błędem, wynikającym chociażby z tego, że obliczaliśmy sobie prędkość, która obecna jest we wzorze na moment silnika. Gdy jesteśmy tutaj, czyli włączamy sobie sterowanie wektorem pola ze sprzężeniem zwrotnym, czyli z sygnałem, który wraca do naszego przemiennika częstotliwości. No i przemiennik częstotliwości oblicza sobie, że powinien być na prędkości załóżmy 0,2 Hz. Natomiast patrzymy na encoder i encoder mówi hola, 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 to nie jest 0,2 Hz. To jest błędnie obliczone. Tak naprawdę mam 0,33,4 Hz, prawda? Bo taką informację uzyskujemy z encodera. Bardzo precyzyjną. No i wtedy zarówno kontrola tego momentu, jak i prędkości silnika jest znacznie bardziej precyzyjna. Zatem mamy taki podział na sterowanie wektorem pola bezczujnikowe i czujnikowe. No i jeszcze raz Wam powtarzam, że w przypadku sterowania bezczujnikowego ta kontrola silnika będzie obarczona pewnym błędem, czyli kontrola momentu i prędkości nie będzie tak precyzyjna jak w przypadku pracy z encoderem czy innym czujnikiem, który mamy zamontowany na wale silnika i podaje nam informacje na bieżąco, jak wygląda prędkość tego silnika oraz jak on jest zorientowany kątowo, ten wał silnika, czyli czy jest tak ustawiony, czy może tak. Z drugiej strony sterowanie wektorowe, jak już sobie mówiliśmy, jest to pewien kawałek programu, który jest zaszyty w strukturach przemiennika częstotliwości. No i ten program musi się wykonywać wedle pewnej sekwencji, prawda? Ten program to ten FOC, Field Oriented Control, jest to konstrukcja całkowicie otwarta i musicie wiedzieć, że każdy dostawca, każdy producent przemiennika częstotliwości ma tak naprawdę swoje sterowanie wektorowe, czyli każdy dostawca, każdy producent ma w swoich strukturach firmowych dział konstruktorski, innowacji, jakichś tam ulepszeń, testowania itd., itd. No i ci ludzie, ci inżynierowie zatrudnieni w tej firmie, no cały czas pracują nad swoimi rozwiązaniami dotyczącymi sterowania wektorowego i ciągle je udoskonalają. Czyli mamy FOCA, Field Oriented Control, nasze sterowanie wektorem pola, no i w zależności od tego, czy kupicie przemiennik od Mitsubishi Electric, czy to będzie inny dostawca na rynku, pomimo tego, że wszędzie mamy napisane w danych technicznych, w manualach, w katalogach, handlowcy mówią nam, że wszędzie te sterowanie wektorowe jest wbudowane, to różnice między nimi mogą być naprawdę ogromne. Raz, że jest to konstrukcja totalnie otwarta, czyli każdy dostawca implementuje sobie sterowanie wektorowe, ale na swój sposób. Czyli mamy pewne algorytmy, mamy pewne utarte ścieżki postępowania, ale pomimo tego te wszystkie algorytmy sterowania wektorem pola różnią się od siebie w mniejszym bądź większym stopniu. Czyli jest to konstrukcja otwarta i każdy dostawca jakby udoskonala to swoje sterowanie wektorowe. I rodzaji tego sterowania wektorowego mamy naprawdę wiele, czyli w zależności od dostawcy te nazwy mogą się delikatnie różnić. Co mam na myśli? Na przykład w Mitsubishi Electric macie do wyboru coś takiego jak sterowanie AMFC, czyli sterowanie wektorem strumienia magnetycznego. Jest to sterowanie wektorowe, ale sterujemy wektor strumienia magnetycznego. Mamy również sensorless wektor, czyli bezczujnikowe sterowanie wektor pola.
i mamy true vector control. Czyli jakby prawdziwe sterowanie wektorowe. No i zobaczcie, w strukturach programowych jednego dostawcy, jednego przemiennika, mam tutaj serię FRE 800, wybrać sobie możemy co najmniej 3 różne algorytmy i wszystkie określamy, że są sterowaniem wektorowym. Że w każdym tym rodzaju sterowania wykorzystujemy pewien wektor, który kontrolujemy. No i mamy do wyboru sterowanie wektorowe strumieniem magnetycznym, mamy czysto sterowanie bezczujnikowe, czyli sterowanie wektorem prądu, ale bezczujnikowe, no i prawdziwe sterowanie wektorowe, o którym mówimy, gdy mamy założony encoder na wale silnika, czyli mamy ten sygnał sprzężenia zwrotnego. Dopiero wtedy tak naprawdę możemy powiedzieć o prawdziwym sterowaniu wektorowym i czerpać garściami z korzyści płynących z tego sterowania wektorowego. Zatem zobaczcie, ile rzeczy już przerobiliśmy takich wstępnych, żeby w ogóle dojść do tego algorytmu sterowania wektorowego. Więc jeszcze raz, te sterowanie wektorowe dzielimy na takie 2 rodzaje. Bezczujnikowe, czyli bez encodera, i czujnikowe, czyli z założonym encoderem na wale silnika. Bezczujnikowe jest znacznie mniej precyzyjne od tego czujnikowego. No i mamy różne konstrukty tego sterowania wektorowego, które mają swoje plusy i minusy. W zupełnie inny sposób programuje się i przygotowuje do pracy przemiennik, wybierając zupełnie inny algorytm sterowania. Więc takie mamy rodzaje sterowania wektorowego wbudowane w przemiennikach Mitsubishi Electric. Gdy będziecie sprawdzali te różne algorytmy kontroli silnika u różnych dostawców, nazywać się to może naprawdę w sposób różny, ale w dużej ogólności mówimy o tym sterowaniu FOC, czyli Field Oriented Control. Jaka jest taka główna przewaga tego sterowania wektorowego nad sterowaniem skalarnym UDOF, nad którym się tak długo rozwodziliśmy? No, przede wszystkim łatamy wszystkie dziury, które mieliśmy i wszystkie niedogodności, które mieliśmy przy sterowaniu skalarnym. Co mam na myśli? Niski moment startowy i wolna odbudowa momentu. Czyli przy sterowaniu wektorowym z założenia wiemy, że jesteśmy w stanie wygenerować ogromny moment startowy. Jaki parametr to określa? Czyli w jaki sposób możemy, patrząc na jakąś taką zmienną, gdzieś tam wyczytaną na nalepce falownika, wyczytaną w katalogu, w manualu czy w jakimś tam opisie technicznym. Moim zdaniem taką jedną z najważniejszych zmiennych, która określa klasę przemiennika częstotliwości i jego możliwości związane ze sterowaniem wektorowym, ta zmienna nazywa się speed ratio. Speed ratio i na przykład mamy takie zapisy jak 1 do 10, 1 do 100, 1 do 1000, 1 do 10 000 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i o co tu w tym chodzi? Te speed ratio, czyli jakby stosunek prędkości, mówi nam, z jaką minimalną prędkością możemy poruszać się naszym silnikiem elektrycznym, zachowując jego dane znamionowe, czyli w takim bardzo dużym uproszczeniu możemy przyjąć, że ten współczynnik mówi nam, z jak najniższą prędkością mogę pracować z silnikiem, zachowując wysoki moment, czyli na przykład ten moment znamionowy oraz nie muszę martwić się o to, że coś złego stanie się z moim silnikiem, czyli że ja go przegrzeję, że ja go uszkodzę, zniszczę w jakiś sposób. Czyli ten stosunek mówi mi, na jakiej najniższej prędkości mogę sterować sobie silnikiem za pomocą przemiennika częstotliwości. Nadal mam wysoki moment i wszystko jest w porządku. No i teraz zobaczcie. Załóżmy, że współpracujemy z silnikiem, którego prędkość obrotowa wynosi 2800 RPM, czyli obrotów na minutę. I taki standardowy speed ratio, który powiedziałbym jest przylepiony, związany ze sterowaniem skalarnym UDOF, tym najprostszym,
o którym mówiliśmy wcześniej, to bym powiedział, że to jest ten współczynnik, czyli 1 do 10, może 1 do 20. I co to oznacza? To oznacza, że ja mogę sobie podzielić tą prędkość przez 10, czyli wyjdzie mi 280 RPM, obrotów na minutę. Jeżeli mam ten stosunek speed ratio 1 do 10, to znaczy, że mogę swój silnik zwolnić do 280 obrotów na minutę, powiesić znamionowe obciążenie i w sposób ciągły pracować sobie z tym silnikiem i o nic za bardzo nie muszę się martwić. Jestem pewien, że wszystko będzie w porządku. Jeżeli ten współczynnik mam 20, a tak jak już Wam wspominałem 10-20, to powiedział, że to jest taki standardowe speed ratio dla sterowania skalarnego, no to będziemy mieli tutaj 140 RPM, prawda? Czyli możemy znacznie wolniej tym silnikiem kręcić, nadal zachowując znamionowy moment. Więc to jest do sterowania skalarnego, do sterowania wektorowego powiedziałbym, że odnoszą się kolejne zapisy. Czyli w zależności od tego, czy mamy założony ten czujnik na wale silnika, czy nie, czyli czy mamy pracę w pętli zamkniętej czy otwartej z encoderem albo nie, no to ten współczynnik przeważnie gdzieś tam oscyluje wokół setki. Czyli jeżeli mam ten sam przemiennik częstotliwości, podłączę do tego samego silnika i wstukam mu tutaj, że steruj wedle techniki skalarnej, czyli włączam mu algorytm kontroli silnika U do F, no to nie jestem w stanie zejść z prędkością niżej niż 280 RPM, bo już wiem, że będę miał kłopoty z wygenerowaniem odpowiedniego momentu. Ale mając ten sam przemiennik częstotliwości, wchodząc w jego struktury programowe, zmieniając nastawę pewnych parametrów związanych z tym, że przełączamy się z kontroli U do F skalarnej na sterowanie wektorowe, no to uwaga, mi ten speed ratio wskakuje na wartość 100 i wtedy mogę sobie ten silnik zwalniać do prędkości 2800 podzielone na 100, czyli do 28 RPM, prawda? A to już jest ekstremalnie niska prędkość. Czyli zobaczcie, mamy prędkość znamionową 2800 obrotów, a zejść możemy do 28 obrotów na minutę i nadal utrzymujemy ten znamionowy moment, nadal mamy takie przekonanie, że wszystko jest w porządku z moim układem napędowym. Gdy użyjemy sobie wyrafinowanego przemiennika częstotliwości, założymy encoder na wał silnika i to jeszcze nie byle jaki encoder, ale z dużą rozdzielczością, to możemy się spodziewać nawet takich wyników jak 1 do 1000, prawda? Czyli możemy do 2,8 RPM, do 2,8 obrota na minutę możemy zwolnić nasz silnik, czyli bardzo powoli kręcić sobie tym wałem silnika, a mieć obciążenie znamionowe. Powiem Wam nawet więcej. Odpowiednio przygotowany taki algorytm wektorowy, czyli gdy my jako użytkownik dokładnie go gdzieś tam sparametryzujemy, to możemy się spodziewać nawet takich rezultatów, że przy prędkości 0 otrzymujemy znamionowy moment na wale silnika. My na to mówimy operacja standstill, czyli trzymanie wału silnika w miejscu. Czyli generujemy wysoki moment i nie jesteśmy w stanie przekręcić tego wału silnika w lewo albo w prawą stronę. Przypomina to sytuację, gdy pracujemy z hamulcem czy zwalniakiem na silniku. Może powinienem powiedzieć nawet bardziej zwalniakiem, bo takich silników mamy znacznie więcej niż tych z hamulcem. Czyli mamy zwalniak i nasz hamulec trzyma nasz wał silnika. Podobną operację możemy wykonać za pomocą odpowiedniej klasy przemiennika częstotliwości ze sprzężeniem zwrotnym, z włączonym tym sterowaniem wektorowym. No i teraz zobaczcie, to jest ta różnica pomiędzy trybem skalarnym a wektorowym. W trybie skalarnym silnik 2800 obrotów mogę zwolnić gdzieś do 280 RPM i liczyć gdzieś tam, że ten moment będzie znamionowy. W przypadku wyrafinowanych przemienników częstotliwości i tego trybu wektorowego FOC możemy sprawić tak, że przy zerowej prędkości mamy moment znamionowy. No to jest chyba jakaś różnica, prawda? Widać ją naocznie.
Więc taka jest przewaga tego trybu wektorowego. Z drugiej strony, ten tryb wektorowy, jak już Wam wspominałem wielokrotnie wcześniej, ma znacznie szybciej potrafi odbudować swój moment. Czyli wrócimy do naszej analogii związanej z przenośnikiem taśmowym. Czyli wyobrażamy sobie, że mamy tutaj, mamy białą taśmę. Ta biała taśma porusza się, prawda? Działa sobie na jakiejś tam prędkości, powiedzmy 50 Hz, po prostu porusza się. I w pewnym momencie zrzucamy bardzo duży załadunek na tą taśmę. Gdy mamy tryb skalarny U do F, to już Wam wspominałem, że możemy mieć do czynienia z takim zjawiskiem, że ten taśmociąg zwolni znacznie i powoli zacznie się rozpędzać. Może być taka sytuacja, że nawet zatrzyma się na chwilę, że zrobimy łubudu, ten duże obciążenie zrzucimy na naszą taśmę i nagle co? Silnik zwolni praktycznie do zera i znowu powoli zacznie się rozpędzać, odbudowywać ten moment. W przypadku sterowania wektorowego, gdy w dobry sposób je zaimplementujemy, w poprawny sposób zaimplementujemy, no to po zrzuceniu tego ciężaru my nawet nie zauważymy żadnego przycięcia się tej taśmy. Ono będzie, oczywiście, że zwolni na chwilę, ale w tak krótkim czasie jest w stanie odbudować sobie moment, to sterowanie wektorowe, że my nawet tego naocznie nie jesteśmy w stanie zauważyć. Więc taka jest różnica, słuchajcie. Sterowanie skalarne jest sterowaniem takim bardzo mocno ślamazarnym, leniwym, bardzo wolno odbudowywuje ten moment, posiada niski moment startowy. Sterowanie wektorowe natomiast to jest taki wiecznie mocno nabuzowany silnik, czyli my sprawiamy, że ten silnik jest cały czas w gotowości, że ten wał silnika mu drga lewo-prawo, wiecie, wysoki moment jest wygenerowany i on czeka na te zmiany momentu, na te dynamiczne zmiany, które musi w pewien sposób musimy sobie z nimi poradzić. Sterowanie skalarne, czekam na zmianę momentu, ok, zmienił się moment, to powolutku sobie go odbuduję. Sterowanie wektorowe czeka na te zmiany momentu, czyli można powiedzieć, że jest bardzo mocno namagnesowany ten silnik, że jest taki, wiecie, no czekam na te zmiany, jestem gotowy, do tego zostałem stworzony. Taka jest naoczna różnica, czyli mówimy o tym, że mamy to sterowanie znacznie bardziej precyzyjne, znacznie bardziej dynamiczne i możemy wygenerować sobie nawet znamionowy moment przy prędkości zerowej. Natomiast jak to wygląda od tej struktury programowej, czyli co fizycznie robi to sterowanie wektorowe? I znowu wracamy do naszego wektora. Czyli zaczęliśmy tą lekcję od wytłumaczenia sobie, czym jest wektor. No i dlaczego to zrobiłem? Ponieważ sterowanie wektorowe, jak już też wspominałem, bazuje na tym, że kontrolujemy w pewien sposób pewien wektor. Najczęściej jest to wektor prądu. Wektor prądu. Dlaczego? No bo prąd, nawet tak naturalnie gdzieś tam o tym myśląc, no więcej prądu podam na silnik, tym zwiększę jego moment, prawda? Czyli można powiedzieć, że prądem głównie gdzieś tam regulujemy moment silnika. Dlaczego wektor prądu? Musimy się troszeczkę cofnąć w czasie do lat właśnie 60. i 70., gdzie wspominałem Wam o tych dwóch naukowcach, Clark i Park, którzy wynaleźli tą transformatę Clarka-Parka. Ta transformata to jest taki konstrukt matematyczny, który pozwala nam na wykonywanie pewnych obliczeń dla maszyn wirujących, na przykład silników elektrycznych, i w ten sposób jesteśmy w stanie znacznie łatwiej obliczyć pewne zmienne silnika. Czyli można powiedzieć, że ta transformata Clarka-Parka to jest pewne takie przekształcenie matematyczne, które upraszcza nam opis silnika. Co mam na myśli? W dużej ogólności to sterowanie wektorem pola to jest program, który mamy wpisany w struktury przemiennika częstotliwości, czyli mamy tam procesor, jest napisany ten program, który się realizuje. Ten program działa na takiej zasadzie, że falownik
ma opisane matematycznie zachowanie się silnika elektrycznego, czyli mamy wbudowany model matematyczny silnika. Czyli w bardzo dużym skrócie, tu w pamięci tego naszego kolegi mamy zaimplementowany w sposób matematyczny nasz silnik elektryczny. Czyli mamy zamodelowany w sposób taki wirtualny, cyfrowy nasz silnik elektryczny. Zachowanie się tego silnika w każdej chwili czasu opisane jest za pomocą stosunkowo prostych równań różniczkowych pierwszego rzędu. Czyli mamy zaimplementowane w pamięci naszego przemiennika częstotliwości zestaw wzorów matematycznych, gdzie obliczamy sobie prędkość, gdzie obliczamy sobie moment i tak dalej. Z tych wzorów matematycznych po prostu wynika zachowanie się silnika. Można powiedzieć, że mamy taki wirtualny silnik elektryczny zaszyty gdzieś tam w pamięci naszego przemiennika częstotliwości i w sposób wirtualny on sobie go po prostu kontroluje w swojej pamięci i przekłada to na rzeczywistość. No i teraz zmiennymi, czyli mamy szereg zmiennych w tych naszych równaniach, prawda? Mamy jakieś tam zmienne, które sobie obliczamy. I te zmienne to są dane z tabliczki znamionowej silnika. Czyli, żeby pracować ze sterowaniem wektorowym, przemiennik częstotliwości zapyta nas o prąd znamionowy, napięcie znamionowe, częstotliwość znamionową, sprawność tego silnika, ilość biegunów tego silnika, prędkość w RPM-ach, w obrotach na minutę tego silnika. Zapyta nas o współczynnik mocy tego silnika. Zapyta nas, czy mamy chłodzenie własne, czy obce na tym silniku. Zatem porównując ten algorytm kontroli silnika do sterowania skalarnego U do F, gdzie, przypominam, mieliśmy do wpisania tylko napięcie, częstotliwość i prąd, to widać, jak znacznie bardziej wyrafinowane to sterowanie jest. Sterowanie skalarne utrzymywało tylko stałą proporcję napięcia do częstotliwości, prawda? Koniec. W sterowaniu wektorowym mamy model matematyczny silnika wbudowany w struktury programowe przemiennika. Ten model matematyczny silnika to jest taki wirtualny byt, wirtualny nasz silnik elektryczny, który porusza się w pamięci naszego przemiennika częstotliwości i to stara się przemiennik przekuć na rzeczywistość. Więc jeżeli my, jako użytkownik, zrobimy jakiekolwiek przekłamanie w tych równaniach, czyli nie podamy precyzyjnych danych z tabliczki znamionowej silnika, no to czego możemy się spodziewać od kontroli tego silnika? Nasza kontrola, czyli wyliczona prędkość, moment, pozostałe zmienne, również będą obarczone błędem wynikającym z tego, że we wzorze matematycznym mamy zmienne, które są obarczone błędem. Czyli my wprowadzamy błąd do tego równania, gdy nieprecyzyjnie wpiszemy dane z tabliczki znamionowej silnika. Mało tego, na ekranach z Waszych monitorów widzicie te wzory matematyczne i widzicie szereg zmiennych, które bierze sobie przemiennik częstotliwości do wykonania pewnych obliczeń. No i takimi najważniejszymi zmiennymi jest rezystancja naszych uzwojeń. Czyli przemiennik częstotliwości musi wiedzieć, jaki opór tworzą uzwojenia w naszym silniku. Czyli my musimy fizycznie powiedzieć przemiennikowi: słuchaj, oporność stojana wynosi tyle i tyle ohmów. No i teraz patrzymy na tabliczkę znamionową silnika, nie znajdziemy takiego zapisu, prawda? Tam nie mamy oporności. Mało tego, zgłosimy się do producenta naszego silnika, nie zawsze uzyskamy takie informacje. Poza samą opornością silnika, w tych wzorach matematycznych opisujących silnik jest jeszcze indukcyjność. I ta indukcyjność zarówno odnosi się do uzwojeń, jest to indukcyjność wzajemna, indukcyjność rozproszenia, ale w dużej ogólności ten tryb wektorowy musi znać indukcyjność. Indukcyjność
W dużym skrócie myślowym można powiedzieć, że jest to pewna zdolność naszego silnika do wytworzenia pola magnetycznego. Więc musimy powiedzieć naszemu przemiennikowi częstotliwości, żeby do tych wzorów wprowadził wszystkie zmienne z tabliczki znamionowej silnika i dodatkowo musimy mu powiedzieć, jak wygląda oporność naszych uzwojeń i będzie nas pytał o kilka rodzajów indukcyjności. No i teraz w jaki sposób możemy gdzie te informacje możemy znaleźć, w jaki sposób możemy wydobyć te informacje od strony silnika. No pierwszy sposób, powiedziałbym taki ręczny, polega na tym, że bierzemy po prostu odpowiedniej klasy miernik, no i mierzymy zarówno induktancję, jak i rezystancję. O ile z rezystancją jest bardzo prosto, o ile z induktancją już tak prosto nie jest. Przepraszam, z indukcyjnością. Zatem producenci przemienników częstotliwości wdrożyli w swoje przemienniki taką funkcjonalność, którą my nazywamy autotuningiem bądź bieg identyfikacyjny silnika. Najczęściej spotkacie się z takim nazwą jak autotune albo właśnie autotuning. No i za pomocą tego autotuningu my mierzymy sobie za pomocą przemiennika częstotliwości rezystancję oraz induktancję naszych uzwojeń. No i teraz warto nadmienić, że mamy takie dwie metody pomiaru związane z tym autotuningiem. Jest to pierwsza metoda stacjonarna i druga dynamiczna. Ten stacjonarny autotuning nie wymaga od nas obrotem wału silnika. Czyli podczas trwania tego pomiaru nie poruszamy wałem silnika. I jest to krytycznie ważne, bo w wielu procesach i w wielu sytuacjach, gdy zakupujemy przemiennik częstotliwości, kupujemy go do jakiejś maszyny już istniejącej. No i w tej maszynie mamy silnik i on jest sprzężony wałem z pewnym obciążeniem za pomocą sprzęgła, przekładni, jakichkolwiek innych połączeń mechanicznych. No i teraz wykonując ten autotuning nie chcemy kręcić wałem silnika, no bo mamy podłączone obciążenie, prawda, do tego wału silnika. I w tej sytuacji możemy użyć autotuningu stacjonarnego. W przypadku autotuningu dynamicznego wykonujemy obroty wałem silnika, czyli mówimy, że ten autotuning dynamiczny z obrotem wału silnika wykonujemy dla silników sprzęglonych. Jaka jest różnica? No, autotuning stacjonarny jest mniej precyzyjny od tego autotuningu dynamicznego. Co mam na myśli? No, mam na myśli to, że ten autotuning stacjonarny nie kręci nam wałem silnika i nie jest w stanie zmierzyć chociażby stałej czasowej rotora. Stała czasowa rotora jest to taka zmienna, która określa nam, w jak najkrótszym czasie jesteśmy w stanie zrobić jeden obrót wału silnika bez przeregulowania, czyli mówi nam o dynamice tego silnika. Im mniejsza stała czasowa rotora, tym szybciej, bardziej dynamiczny jest ten silnik. Zatem nie mierzymy tej zmiennej i nie mierzymy też kilku innych pozostałych zmiennych. Natomiast na czym polega ten pomiar w ogóle autotuningu? No, działa to w ten sposób, że łączymy sobie przemiennik z naszym silnikiem elektrycznym i uwaga, krytycznie ważne jest, aby w pierwszej kolejności wpisać dane znamionowe z tabliczki silnika. Dlaczego? No, jak już Wam wspominałem wcześniej, mamy zestaw wzorów matematycznych, zmiennymi są dane z tabliczki znamionowej, czyli prąd znamionowy, napięcie itd. Z drugiej strony prąd znamionowy i napięcie znamionowe, które wpiszemy w odpowiednich parametrach naszego przemiennika częstotliwości, to jest wartość tego napięcia DC, za pomocą którego wykonywany jest pomiar autotuningu. Czyli przemiennik wstrzykuje w obwody silnika elektrycznego, w nasz stojan, napięcie i prąd DC o takiej wartości, jaką wpisaliśmy z tabliczki znamionowej silnika. Więc w bardzo łatwy sposób jest uszkodzić silnik elektryczny. Na przykład mamy falownik, przemiennik częstotliwości, który ma prąd 9 A. Podłączamy do niego silnik, który ma prąd znamionowy 7 A. No i działamy na nastawach domyślnych, nie zmieniamy wartości tego prądu. No i możemy ten silnik spalić, możemy go uszkodzić podczas procedury autotuningu, no bo podamy w jego obwód stojana znacznie większy prąd niż znamionowy. W
Wstyd się przyznać, ale kilka razy w mojej karierze się to zdarzyło, szczególnie na początku. Jak już wspominałem wielokrotnie, rutyna naprawdę gubi i wyrządza ogromne krzywdy w naszym zawodzie. Zatem mamy te dwa rodzaje autotuningu. Stacjonarny, bez obrotu wałem silnika i dynamiczny z obrotem wału silnika. Ten autotuning dynamiczny należy wykonywać również w sytuacji, gdy mamy założony encoder na wale silnika, bo wtedy dodatkowo sam przemiennik częstotliwości potwierdzi nam bądź nie poprawność podłączenia tego encodera, czyli będzie się kręcił w prawą bądź w lewą stronę z jakimiś tam zmiennymi prędkościami i powie nam, czy otrzymuje odpowiednie sygnały z naszego encodera, z tego czujnika założonego na wale silnika. Więc podsumowując te informacje związane z autotuningiem i sterowaniem wektorowym, żeby w odpowiedni sposób sterowanie wektorowe zaimplementować w przemienniku częstotliwości, to musimy wpisać wszystkie zmienne z tabliczki znamionowej silnika. Jakie to są dokładnie zmienne, dowiecie się już niedługo, gdy będziemy programować i przygotowywać do pracy ze sterowaniem wektorowym i ze sterowaniem skalarnym nasz przemiennik częstotliwości. Natomiast w dużym skrócie jest to znakomita większość tych danych standardowych, które macie na tablicy znamionowej silnika. Mało tego, musimy podać jeszcze zmienne, takie dodatkowe zmienne, które opisują nasz silnik elektryczny, jak rezystancja uzwojeń i indukcyjność naszego silnika elektrycznego. I robimy to za pomocą funkcji autotuningu. Natomiast ten autotuning dzielimy na dwa rodzaje. Na stacjonarny, czyli jak mamy już sprzężony nasz wał silnika z jakimś obciążeniem i bardzo problematyczne jest jego rozsprzęglenie, no to używamy tego autotuningu stacjonarnego i tak Wam podpowiem z doświadczenia, że gdzieś w 80-90% przypadków używamy tego autotuningu stacjonarnego, bo nie używamy tam po prostu encodera, nie mamy takich potrzeb. To sterowanie bezczujnikowe jest w zupełności wystarczające do wielu aplikacji, którymi się zajmujemy na co dzień. Natomiast ten autotuning dynamiczny jest znacznie bardziej precyzyjny dla bardziej wymagających aplikacji, szczególnie tych, gdzie mamy założony encoder na wale silnika. Więc zobaczcie, to sterowanie wektorowe to tak naprawdę kawałek programu, zasymulowany nasz silnik elektryczny. Zasymulowany on jest za pomocą wzorów matematycznych. W tych wzorach matematycznych mamy całą masę zmiennych, które opisują nasz silnik elektryczny i my jako użytkownik musimy je wszystkie wpisać do pamięci falownika. No i na samym końcu jeszcze musimy wyzwolić tą funkcję autotuningu, aby zmierzyć dodatkowe zmienne silnika, których nie znajdziemy na tabliczce znamionowej, często nie znajdziemy w danych katalogowych u danego dostawcy, no i dlatego właśnie musimy użyć tej funkcji autotuningu. Więc zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy sterowaniem skalarnym a wektorowym. W sterowaniu skalarnym pilnujemy tylko proporcji napięcia do częstotliwości. Koniec naszej roboty. W sterowaniu wektorowym mamy zaimplementowany model matematyczny silnika, który w sposób wirtualny kręci się w pamięci falownika i przekładamy to na rzeczywistość. Skoro o rzeczywistości mowa, no to naskróbmy sobie na tej tablicy, narysujmy sobie, jak wygląda taki algorytm tego sterowania wektorowego. Wy na ekranach swoich monitorów widzicie taki uproszczony, blokowy schemat tego algorytmu sterowania wektorowego. Nie będziemy wchodzili głęboko w szczegóły, bo to nie chodzi o to, abyście rozumieli działanie i sekwencję kluczowania poszczególnych tranzystorów przy sterowaniu wektorowym. Dla mnie najważniejsza jest, abyście rozumieli różnicę pomiędzy sterowaniem skalarnym a wektorowym i dostrzegali benefity płynące właśnie z kontroli za pomocą sterowania wektorowego, tego FOC, Field Oriented Control. Zatem jak to działa? Narysujemy sobie nasz przemiennik częstotliwości. Przemiennik częstotliwości oznacza się gdzieś tam na schematach w takiej nomenklaturze związanej z automatyką właśnie takim znaczkiem, że mamy prąd zmienny, taki przekształtnik AC, prawda? No bo wchodzimy prądem zmiennym, później wychodzimy prądem zmiennym, tylko przekonwertowanym. Więc mamy nasz przemiennik częstotliwości, mamy do niego podłączony jakiś silnik trójfazowy, mamy zasilanie
naszego przemiennika częstotliwości. No i zobaczcie, jak to się odbywa. Przede wszystkim na wyjściu przemiennika częstotliwości jest układ pomiarowy, który mierzy zarówno prąd, jak i napięcie. Na wyjściu naszego przemiennika częstotliwości za tym członem falownikowym mamy takie jakby cyfrowe przekładniki prądowe, które określone są nazwą LEM. I tutaj moja uwaga, w kiepskiej klasy przemiennikach częstotliwości pomiar wykonywany jest w dwóch fazach, ze względu na to, że suma prądów na wyjściu z przemiennika częstotliwości w każdej chwili czasu powinna dawać nam sumę 0, prawda? Jeżeli znamy dwa prądy, no to sobie możemy w bardzo prosty sposób obliczyć trzeci prąd. Z tym, że jest to założenie dosyć mocno ogólne i nie zawsze tak jest. Czyli jest to dosyć mocno przekłamane. W lepszej klasy przemiennikach częstotliwości ten pomiar macie zbudowany w 3 fazach i tak jest właśnie w przemiennikach Mitsubishi Electric. Zatem mamy pomiar prądu i napięcia na wyjściu naszego przemiennika częstotliwości. Ten pomiar oczywiście wraca do naszego przemiennika. W środku, w przemienniku, mamy nasz algorytm. Czyli mamy tutaj ten nasz FOC, Field Oriented Control, ten algorytm. No i co ten algorytm robi? Nie bez kozery przez całą tą naszą lekcję przewijają się różne wektory. Tłumaczę Wam, że da się je rozłożyć na dwie składowe i w ten sposób kontrolować. Zatem w dużej ogólności to sterowanie wektorem pola działa na takiej zasadzie, że mierzymy wartość prądu, ok? Wracamy do przemiennika częstotliwości i za pomocą przekształceń tych Clarka-Parka oraz innych wzorów i przekształceń matematycznych sprawiamy, że pomiar prądu w układzie kartezjańskim, czyli x, y, z, tym tradycyjnym mamy x, y, z, mamy jakąś zmierzoną wartość prądu, na przykład taką. I tutaj mamy naszą składową prąd y, prąd x, a tutaj mamy nasz prąd i. Więc te przekształcenia Clarka-Parka pozwalają nam na przejście z tego układu kartezjańskiego na układ współrzędnych biegunowych. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że cały ten wektor za pomocą tych różnych przekształceń przenosimy i transformujemy w ten sposób, że reprezentujemy prąd za pomocą 3 składowych. Czyli znowu mamy naszą składową x i y, tylko w tym momencie mamy naszą składową d i q prądu. Czyli ten zmierzony prąd, ta wartość tego prądu wraca nam do przemiennika częstotliwości. Ten algorytm sterowania wektorowego transformuje ten wektor prądu ze składowych x, y, z na składowe d i q, a trzecią zmienną jest kąt obrotu tego wektora. Czyli my możemy sobie ten wektor skracać, wydłużać, prawda? Czyli możemy sprawić, że będzie taki ten wektor, możemy sprawić, że taki, taki i taki. Czyli my kontrolujemy wielkość tego wektora i jego kąt. Czyli możemy sprawić, że ten wektorek nam się obraca, zmniejsza bądź zwiększa. Stąd nazwa. Kontrolujemy wektor pola. Czyli jeszcze raz, mierzymy prąd, który jest 1, prawda? Pewną wartość prądu mierzymy na wyjściu naszego przemiennika częstotliwości. Wracamy tym pomiarem do pamięci naszego przemiennika, czyli do procesora, tam gdzie ten kod jest zaszyty sterowania wektorowego. Przekształcamy ten zmierzony wektor prądu na składowe d i q. I co to nam daje? Może trudno to sobie w pewien sposób wyobrazić, ale to przekształcenie pozwala nam na pomiar jednej wartości prądu, czyli na przykład mierzymy sobie na wyjściu 10 A i te 10 A, ten wektor prądu rozkładamy na dwie składowe. Czyli tak naprawdę z jednego pomiaru prądu robimy podwójny pomiar.
mierząc jedną zmienną prądu, rozkładamy go na dwie składowe, na składową D i na składową Q. Możliwe to jest dzięki tym wszystkim transformacjom matematycznym, między innymi Clarka-Parka, który już wspominałem wielokrotnie. No i co to nam daje? Daje nam to, że składowa prądu D odpowiedzialna jest wprost za wytworzenie momentu elektromagnetycznego w naszym silniku elektrycznym, a składowa Q odpowiedzialna jest za wytworzenie strumienia magnetycznego. Czyli zobaczcie, mierząc pojedynczy prąd na wyjściu, czyli 10 A, ja jestem w stanie wyłuskać z tych amperów, jaka wartość prądu, czyli na przykład ile odpowiada za składową D i ile odpowiada za składową D. Czyli na przykład wiemy, że za moment odpowiada 7 A, a za wytworzenie strumienia 3 A. I my, kontrolując te zmienne D i Q, w prosty sposób możemy sterować momentem i namagnesowaniem naszego silnika. Czyli zwiększając sobie jedną ze składowych, zwiększamy generację momentu. Zwiększając drugą ze składowych, zwiększamy generację strumienia magnetycznego w naszym silniku elektrycznym. Czyli można powiedzieć w dużym skrócie, że ten algorytm kontroli silnika wektorowy, te przekształcenia matematyczne, w bardzo dużym skrócie myślowym, umożliwiają nam matematyczny opis tego silnika, ale w znacznie skrócony sposób, w znacznie łatwiejszy sposób. Czyli tradycyjnie musielibyśmy za pomocą tych wzorów różniczkowych to wszystko sobie fajnie obliczać non-stop, a za pomocą tych transformat te obliczenia nam po prostu połowa z nich odchodzi. Znacznie szybciej to robimy. Upraszczamy opis matematyczny tego naszego silnika elektrycznego. I całe piękno polega na tym, że mierzymy jedną wartość prądu, a ten algorytm rozbija go na dwie składowe, składową D i składową Q. Jak już wspominałem, D odpowiedzialna jest za moment, Q odpowiedzialna jest za strumień magnetyczny. No i to jest ta esencja. Na tym polega sterowanie wektorem pola, czyli mamy wektor prądu i go sobie sterujemy, rozkładamy na te składowe, które są odpowiedzialne za moment i strumień i wedle zapotrzebowania w danej chwili manewrujemy tymi zmiennymi. Natomiast wymaga to od nas użycia odpowiedniej klasy sprzętu. Czyli jeszcze raz, wracam do sterowania skalarnego U do F, gdzie kontrolowaliśmy tylko stosunek napięcia do częstotliwości. Ile wysiłku to od nas wymaga? No niewielkiego, prawda? Ale sterowanie wektorowe wymaga od nas już znacznie większego wysiłku i wymaga użycia odpowiedniej klasy sprzętu, takiego, który umożliwi nam na przykład wykonywanie 100 milionów operacji na sekundę. I ktoś by pomyślał, dlaczego potrzebny mi jest tak wyrafinowany procesor w moim przemienniku częstotliwości, który jest znacznie droższy od tego procesora, który kontroluje sterowanie skalarne. No bo tutaj mamy tych obliczeń całą masę. Począwszy od tego, że mamy wbudowany model matematyczny silnika, który w sposób wirtualny kręci się gdzieś tam w pamięci naszego przemiennika częstotliwości. 2, że mamy ten algorytm wektorowy, te wszystkie przekształcenia matematyczne, tych zmiennych, jest cała masa i obliczeń, które musi wykonać przemiennik w bardzo szybkim czasie, również jest bardzo wiele. Dlatego falowniki, przemienniki ze sterowaniem wektorowym muszą być o klasę lepsze niż te przemienniki, które mają tylko wbudowane sterowanie skalarne U do F. To tu fizycznie pokazałem Wam, jak warstwa sprzętowa, po prostu procesor, ilość pamięci RAM, tych wszystkich podzespołów, które ze sobą współpracują, podobnie jak w komputerze, prawda? Chcemy grać w wymagające gry, potrzebujemy wyrafinowanego sprzętu. Wyrafinowane gry w naszym przypadku to jest sterowanie wektorowe. No jak gdy chcemy pograć w przysłowiowe Mario, prawda, gdzie tam jakimkolwiek emulatorem to sobie załatwimy, no to jest nasze sterowanie skalarne U do F. Więc szanowni Państwo, na tym polega sterowanie wektorem pola. Jest to bardzo wyrafinowana, skomplikowana metoda kontroli silnika
I dlatego tak długo się nad tym rozwodzę, abyście w odpowiedni sposób to zrozumieli, żebyście mogli poczuć tą różnicę pomiędzy tymi algorytmami. No ale słuchajcie, to jeszcze nie koniec. Czyli przedstawiłem Wam taką ogólną różnicę pomiędzy sterowaniem skalarnym a wektorowym. Wiemy już, jakie są plusy i minusy danego sterowania. Wiemy, jak działają oba te algorytmy kontroli silnika i wiemy, jak wpływają na jakość sprzętu, która musi być użyta z danym algorytmem sterowania. To teraz chciałbym Wam dopowiedzieć, że to sterowanie wektorowe również dzieli się na kilka rodzajów. Czyli mamy sterowanie wektorowe tego naszego foka i mamy tryb wektorowy prędkości, tryb wektorowy momentu i tryb wektorowy pozycji. Czym one się od siebie różnią? Wszystkie zaliczamy do sterowania wektorowego, ale z tą różnicą, że wytyczną do sterowania w przypadku pętli prędkościowej jest prędkość. Czyli tu utrzymujemy stałą prędkość. Czyli jest to najczęściej wybierany algorytm sterowania w ogólności, bo zawsze, przeważnie dążymy do tego, aby kontrolować prędkość naszego silnika elektrycznego, prawda? Znowu wracamy do naszego przykładu z przenośnikiem taśmowym. Mamy nieobciążony przenośnik taśmowy, który się porusza. Nagle spada na niego potężny załadunek. No, czego wymagamy od tego przenośnika? Że ma jechać dalej z tą samą prędkością. Więc co tutaj się wydarzyło? Miałeś 0 momentu, 0 obciążenia i nagle zrobiło się 50% obciążenia. Co się dzieje z prędkością? Pozostaje taka sama. Mam 100% obciążenia. Co się dzieje z prędkością? No pozostaje taka sama. Czyli zmieniamy obciążenie, zmieniamy moment, przeszkadzamy temu falownikowi, zdejmujemy to obciążenie, zakładamy to obciążenie, a on ma sprawić, aby prędkość pozostała na tym samym poziomie. Czyli mówimy o trybie wektorowym, prędkościowym. Najczęściej go wykorzystujemy. Najczęściej. Więc mówimy, utrzymuj stałą prędkość, a ja będę Ci przeszkadzał, ja będę Ci dodawał tego obciążenia, będę Ci go zdejmował, będę Ci przeszkadzał bardzo mocno, a Ty masz robić wszystko, co w swojej mocy, aby utrzymać zadaną prędkość. Po prostu. Ok? Więc mamy tak zwany tryb prędkościowy. No i uwaga, możemy go ustawić w pętli otwartej bądź zamkniętej. Czyli możemy mieć tryb wektorowy w otwartej bądź zamkniętej pętli, czyli z tym sprzężeniem od enkodera, od czujnika impulsowo-obrotowego, który sprawdza nam prędkość i pozycję, położenie kątowe wału silnika. Jaka jest różnica? Różnica jest taka, że w trybie otwartym, bez enkodera, ta prędkość może być przekłamana, o ile, no ciężko mi powiedzieć, to zależy od tego, jak dokładnie wpisaliście te wszystkie zmienne z tabliczki znamionowej silnika, jak dokładnie została obliczona ta rezystancja, no bo błąd tego pomiaru rzutuje nam na obliczenie prędkości, prawda? Czyli musimy te wszystkie zmienne zmierzyć, żeby wyliczyć prędkość orientacyjnie. Nie wiemy tak naprawdę, czy tak powinno być. Czyli falownik co robi? W tym modelu matematycznym mówi, jeżeli podam takie i takie zmienne na mój silnik, to prędkość powinna być taka. Ok, no to robię to. Mierzę prąd, napięcie i sprawdzam, czy to mi się mniej więcej zgadza. Biorę poprawkę i nadal nie wiem, czy ta prędkość jest prawdziwa, czy nie. Zawsze mówimy o jakimś błędzie. W przypadku pracy z enkoderem, no ta prędkość będzie zawsze prawdziwa, zawsze będzie bardzo mocno precyzyjna. Więc już wiecie, że tryb wektorowy prędkości z enkoderem używamy w procesach, gdzie chcemy bardzo precyzyjnie pilnować prędkości. Tam, gdzie możemy mieć rozrzut plus minus 1 Hz na przykład, bo to nie są duże rozrzuty, no to możemy użyć tej pętli otwartej, czyli bez enkodera. Więc mamy pierwszy rodzaj. Drugi rodzaj jest pętla momentowa.
Czyli mówimy, mamy sterowanie wektorowe momentowe. Na czym ona polega? Polega na tym, że zadajemy moment, pilnujemy momentu, czyli tej siły, z którą ma się obracać, a zmienia się prędkość wraz z obciążeniem. Jak to wygląda w praktyce? Mówimy, drogi przemienniku częstotliwości, wygeneruj na wale silnika 10% momentu znamionowego. Natomiast prędkość zmienia się wraz z tym obciążeniem. Czyli mam zerowe obciążenie, prędkość jest maksymalna, czyli na przykład 50 Hz, taka znamionowa, na której najczęściej pracujemy. Mam pełne obciążenie, czyli podajemy 100% momentu obciążenia. No i co się dzieje? Falownik staje w miejscu, czyli w trybie momentowym zadajemy pewną wartość momentu, a prędkość zmienia się wraz z tym obciążeniem, czyli nieobciążony silnik działa bardzo szybko, w pełni obciążony staje w miejscu. No i teraz, gdzie używamy takiego sterowania? Najczęściej używamy go w przypadku tak zwanych przewijaków. Czyli wyobraźcie sobie, mamy jakiś materiał, jeden bęben z materiałem, prawda? I mamy drugi bęben. Przepraszam, tu mamy pusty bęben, tutaj mamy bęben z materiałem, już nawinięty. Mamy nawinięty ten materiał, tutaj mamy pusty bęben. No i teraz chcemy przewinąć te medium, prawda? Czyli łączymy jedno z drugim. No i teraz zobaczcie, jak to działa. Mamy tutaj pewien promień i tutaj mamy drugi promień. Te promienie zmieniają się, prawda? Czyli nasza prędkość nawijania czy tam rozwijania jest w tą stronę. Czyli ten się kręci w ten sposób i nawija się, czyli jego średnica będzie się zwiększać, a ten się odwija, czyli jego średnica będzie się zmniejszać, prawda? Co za tym idzie? No ten na początku musi działać znacznie szybciej niż ten. Ten zrobi jeden obrót, to ten zrobi nawet i ze 3 obroty, prawda? No i sterowanie momentowe przychodzi nam tutaj z pomocą, bo my nie zwracamy wtedy uwagi na różnicę prędkości. My zadajemy tylko moment, czyli mówimy, zadajemy moment, aby utrzymać naprężenie tego przewijanego medium, czyli nie chcemy, żeby nam się tutaj pofałdowało, czyli żebyśmy mieli taki spust, prawda? I ta fałda się później nawinie, ale nie chcemy też za mocno rozciągać, żebyśmy nie rozciągnęli, bądź nie daj Boże zerwać ten materiał. Czyli jak przesadzimy, jak wygenerujemy za duży ten moment, no to możemy po prostu zerwać ten materiał, prawda? Gdy przewijamy jakąś delikatną folię, bądź jakiś cieniutki kabelek. Zatem co się dzieje dalej? Gdy włączycie sterowanie momentowe, to przede wszystkim w takich sytuacjach musicie wybadać poziom tego momentu. Robi się to przeważnie z jakimś technologiem na zakładzie, gdzie podchodzimy do danego napędu, do takiego przewijaka, no i generujemy ten moment, ten technolog sprawdza poziom naprężenia i podpowiada nam, czy to jest odpowiednia wartość, czy nie. Natomiast jak to działa dalej? Jak Wam tłumaczyłem, ten tryb momentowy, jego prędkość zmienia się wraz z obciążeniem, prawda? Więc zobaczcie, ten na początku ma bardzo małe obciążenie. Malutko mamy nawiniętego tego taboru, masa tego taboru jest stosunkowo mała, więc on będzie działał bardzo szybko. Ale w miarę tego, jak będzie się nawijał, jak ten czas będzie nam posuwał się naprzód, no to jego masa będzie się zwiększała, co za tym idzie moment, prawda? No i prędkość będzie malała. Czyli będziemy zwiększali obciążenie, będziemy zwiększali ten moment obciążający, a jego prędkość będzie delikatnie spadać. Zupełnie odwrotnie będzie działał ten odwijak. Czyli tutaj na początku będziemy działali powoli, czyli mamy duże obciążenie, prawda? W pełni jesteśmy załadowani, ale w miarę rozwijania będziemy poruszali się coraz szybciej. Wynikowo to, co kontrolujemy, to jest prędkość liniowa tej taśmy. Czyli tutaj mamy, ta prędkość tej taśmy się nie zmienia, słuchajcie. Ta prędkość jest stała przewijania. Zmienia nam się prędkość odwijaka i nawijaka, a dzieje się to w sposób automatyczny przy sterowaniu momentowym. Drugim przykładem użycia tego trybu momentowego może być na przykład jakiś proces produkcyjny. Tak na szybko, na przykład wyobraźmy sobie, że jesteśmy w mleczarni i chcemy wyprodukować masło.
Abstrakcyjny przykład, no ale niech będzie. Mamy mieszalnik, prawda? No i teraz, gdy produkujemy masło, no to wiecie, im dłużej to masło gdzieś tam urabiamy, gdy mieszamy tym mieszalnikiem, to gęstość tego masła wzrasta, lepkość tych składników, które wchodzą w skład naszego masła, czyli produktu końcowego. No i teraz znowu możemy sobie wziąć technologa z zakładu, włączyć normalny tryb prędkościowy, zacząć kręcić tym mieszalnikiem i sprawdzać sobie w parametrach monitorujących przemiennika częstotliwości, jak wygląda moment wyjściowy, ten moment obciążający. No i na przykład podchodzi technolog, sprawdza, panie Dawidzie, masło mamy gotowe. Ja sprawdzam 30% momentu. Czyli jeżeli lepkość tego masła jest taka, jaką mam w chwili obecnej, to znaczy, że mój mieszalnik ma opory równe 30% momentu znamionowego. Więc ja nastawiam, włączam ten przemiennik w trybie momentowym i nastawiam mu 30% momentu. No i ten mieszalnik działa na początku szybko, później coraz wolniej i gdy stanie w miejscu, to znaczy, że lepkość tego masła jest na tyle duża, że jest ono gotowe, czyli mamy 30% momentu obciążenia na wyjściu. Więc to jest taki drugi przykład użycia, ale najczęściej ja osobiście używam go w przypadku przewijaków. Więc mamy tryb prędkościowy, gdzie pilnujemy prędkości, a zmienia się moment. Mamy tryb momentowy, gdzie pilnujemy tego naprężenia, tej siły na wale silnika, ale prędkość wirowania zmienia się, dostosowuje się do danego obciążenia. I mamy trzeci tryb, najbardziej wyrafinowany tryb pozycyjny. I w tym trybie pozycyjnym nie zadajemy momentu ani prędkości, ale mówimy naszemu przemiennikowi, naszemu układowi napędowemu tak naprawdę, że ma przejechać pewną drogę do przebycia. Czyli robimy z naszego układu à la serwonapęd. Jak się już domyślacie, w tym trybie wymagane jest, aby był encoder. Czyli tutaj w dużej mierze, gdy współpracujemy z silnikami asynchronicznymi, indukcyjnymi, no to potrzebujemy encodera, no bo ten encoder pokazuje nam, jaką tą drogę przejechaliśmy, prawda? Jak to działa? Mówimy mu, drogi przemienniku, przejedź 10 metrów w prawo z prędkością na przykład 30 Hz. No i ten przemiennik to robi. Nasz silnik elektryczny zaczyna się kręcić, przejeżdża dokładnie 10 metrów z dużą dokładnością i się zatrzymuje w miejscu. Następnie mu mówimy, drogi przemienniku, a teraz pojedź w lewo, na przykład 120 metrów z prędkością 50 Hz. I on to dokładnie właśnie robi. Czyli w tym trybie pozycyjnym zadajemy trajektorię ruchu. Mówimy, przejedź z punktu A do punktu B w precyzyjny sposób z daną prędkością. Natomiast przemiennik sam dobiera sobie trajektorię ruchu, czyli sam oblicza sobie, w jakim czasie musi przyspieszyć, w jakim czasie musi zwolnić, aby wystartować z punktu A i zatrzymać się dokładnie w punkcie B. Jeżeli przejedziemy ten punkt B, mamy encoder. Zobaczcie. Pozwolę sobie zmazać ten nasz układ przewijaka. No i zobaczcie, mamy punkt A, mamy punkt B. Naszą drogę do przejechania. No i jedziemy naszym silnikiem elektrycznym. Jeżeli przejedziemy tutaj, to encoder powie naszemu przemiennikowi częstotliwości, słuchaj, przejechałeś za daleko, więc co? Zrobimy poprawkę i wrócimy dokładnie do tego punktu. Jeżeli nie dojedziemy, to też encoder powie, słuchaj, jeszcze troszeczkę Ci brakuje. No i zrobimy poprawkę i dojedziemy. Zawsze dojedziemy w ten zadany punkt, bo mamy fizycznie na wale silnika zamontowany czujnik tej odległości, prawda? Czyli przeliczamy to sobie. Mamy połączony wał silnika z jakimś obciążeniem, prawda? Na przykład z jakimś kółkiem. Jakieś kółko pasowe, które dalej napędza naszą taśmę na przykład, nasz przenośnik taśmowy. Więc przeliczamy sobie tą prędkość obrotową na prędkość liniową.
robi się to w ten sposób, że po prostu zliczamy te sygnały z encodera. Zliczamy sygnały z encodera. No i teraz, zanim pójdziemy troszeczkę dalej, no musimy sobie powiedzieć, czym ten encoder właśnie jest. Żeby zrozumieć ten tryb pozycyjny, czyli w jaki sposób przemiennik częstotliwości wykonuje tryb pozycyjny, no musimy sobie opowiedzieć i powiedzieć dosłownie 2 słowa na temat encoderów. Więc zmazujemy na chwilkę tą naszą tablicę, gdzie mieliśmy napisane formy trybu wektorowego, prędkościowy, momentowy i pozycyjny i zatrzymamy się troszeczkę dłużej przy tym trybie pozycyjnym i postaramy się wytłumaczyć sobie, czym jest ten encoder. Zaczniemy od tego, że mamy takie 2 ogólne rodzaje encoderów. Mamy encoder i mamy encoder inkrementalny oraz encoder absolutny. No i teraz taki najprostszy encoder inkrementalny zbudowany jest z 2 tarcz, czyli zakładamy sobie takie kółeczko sprzęgamy z wałem naszego silnika z przodu bądź z tyłu, czyli przedłużamy sobie tą ośkę, ten wał, wyciągamy i zakładamy go z tyłu. No i ten encoder porusza się identycznie jak wał naszego silnika. W jaki sposób my otrzymujemy tą informację z encodera? Więc gdybyśmy sobie ten encoder tak przecięli na pół, zrobili sobie taki przekrój poprzeczny tego encodera, to uzyskamy 2 kółeczka. Czyli mamy nasz encoder przecięty na pół i ja go sobie tak otwieram i mamy 2 części. I encoder działa na takiej zasadzie, że z jednej strony tego kółka ma nacięte otwory. Po prostu przelotowe otwory, jakbyśmy wzięli wiertarką i nawiercili sobie dziury. A tu na drugim kółku ma fotodiodę i fototranzystor. Czyli tutaj mamy detektory. Tyle jest tych detektorów, ile tych kółeczek. Czyli z jednej strony tutaj mamy wbudowane takie emitery światła, które świecą nam przez te dziurki. Przez te dziurki wydostają się po prostu fotony, cząsteczki niosące promienie świetlne, tak to nazwijmy. Czyli tutaj świecimy na przykład fotodiodą, czy tam jakąś diodą. Ten sygnał przechodzi przez dziurkę i jest wychwytywany przez na przykład fototranzystor. Czyli działa to mniej więcej w ten sposób. Mamy nasz encoder, prawda? To jest nasz encoder w całości. Mamy dziurkę, tu mamy założony wał silnika, prawda? Jest on przytwierdzony do silnika. I teraz jakbyśmy rozpołowili sobie ten encoder na takie 2 części, to w jednej części, w tej, mamy ponawiercane dziurki na obwodzie i z tej strony mamy diody, które świecą przez te dziurki. Po prostu. Z drugiej strony mamy drugą część naszego encodera i tutaj mamy elementy, które wychwytują te światło, na przykład fototranzystor, na przykład. No i teraz zobaczcie, gdy jedno kółko się obraca, to pomiędzy tymi dziurkami widzicie przestrzenie, prawda? Czyli jeżeli ja zaczynam się kręcić, to zaczynam trafiać tymi fototranzystorami na promienie diody, na te dziurki. I za każdym razem, gdy trafię na dziurkę, otrzymuję sygnał z mojego encodera. Czyli za każdym razem, gdy trafię dziurką na fototranzystor, ja otrzymuję impuls z mojego encodera. No i takim standardową rozdzielczością encodera jest 1024 impulsy na obrót. Czyli mam 1024 dziurki na obwodzie tego encodera i te wszystkie dziurki wykrywam za pomocą tych fototranzystorów. Czyli jak zrobię jeden obrót wałem silnika, jeden pełen obrót wałem silnika, 360 stopni, to ja dostanę 1024 impulsy z tego encodera. Więc zobaczcie, taki standardowy encoder z jaką dużą rozdzielczością działa.
Czyli ja mogę sobie podzielić ten obrót wału silnika na 1024 takie małe kroki. Czyli jeden obrót wałem silnika, te 360 stopni mogę podzielić na 1024 małe kawałeczki. I tak 1024 razy mogę zrobić impuls i dopiero wykonam pełen obrót wałem silnika. Zatem są to bardzo precyzyjne urządzenia, które dają nam dużą precyzję pozycjonowania. No i teraz zobaczcie, te impulsy są odczytywane przez przemiennik częstotliwości, czyli z encodera wychodzi nam co najmniej dwa kabelki. Mamy kanał A i mamy kanał B. I te impulsy elektryczne, no to jest nic innego jak prąd DC, prąd stały, czyli nie mam impulsu, mam impuls. Nie mam impulsu, mam impuls. Nie mam impulsu, mam impuls. Ok? Tu mamy 0 VDC, a tu mamy na przykład 5 VDC albo 24 VDC. I my co chwilę te impulsy dostajemy. Zobaczcie, jak to się szybko dzieje. Czyli na jeden obrót dostaję 1024 impulsy, a ile razy na sekundę mogę się obracać wałem silnikiem? No mamy 50 Hz, czyli 50 razy na sekundę, prawda? 50 razy na sekundę razy 1024 impulsy. Tyle tych sygnałów otrzymujemy. To są bardzo szybko zmienne sygnały. Pamiętacie, jak mówiliśmy o wejściach cyfrowych i że mamy szybkie liczniki? Do tego właśnie one służą, do zliczania tych szybkich impulsów. Więc zliczamy sobie te impulsy. Po co mamy kanały? Kanały, czyli tutaj mamy kanał A, tak wygląda, a kanał B, słuchajcie, będzie wyglądał tak. Będzie dokładnie przesunięty o 90 stopni względem kanału A. Mamy te same impulsy, tylko są one przesunięte. Po co? Żebyśmy rozpoznali kierunek pracy naszego silnika. Czyli zobaczcie, jeżeli najpierw dostaję sygnał z kanału A, a później z B, to znaczy, że obracam się w prawo. Jeżeli najpierw dostanę sygnał z kanału B, a później z A, to znaczy, że kręcę się w lewo. Czyli te kanały mówią mi o kierunku pracy, prawda? Czy kręcę w prawo, czy w lewo, czy jadę do przodu, czy do tyłu, czy zawracam, czy nie zawracam. Więc tak działa ten encoder. Dostajemy te impulsy i jesteśmy w stanie sobie te impulsy przeliczyć na drogę, czyli no 1024 impulsy to jeden obrót wału silnika. No i obliczamy sobie, że jeden obrót wału silnika to jest na przykład 10, to jest 0,1 metra, czyli 10 cm jedziemy naszym przenośnikiem. Czyli przejechał nam 10 cm ten przenośnik taśmowy. No i w taki sposób sobie to obliczamy. Czyli 1024 impulsy, czyli jeden obrót równa się 10 cm, prawda? Więc w łatwy sposób jest powiedzieć falownikowi, ile ma obrotów zrobić, żeby przejechał 1 metr. No ile? No 10, prawda? 10 razy 10 to jest 100 cm, czyli 1 metr. A ile impulsów? No 1024 razy 10, czyli będziemy mieli 10 240 impulsów. Jeżeli tyle impulsów uzyskam z encodera, to przejechałem 1 metr. Jeżeli będzie za dużo tych impulsów, to się cofnę i odejmę te impulsy, żeby mój licznik się zrównał. Czyli zobaczcie, falownik sobie oblicza tę liczbę impulsów i myśli, dobra, muszę przejechać 10 240 impulsów ze znakiem plus, czyli w prawą stronę. No i patrzy po prostu na ten licznik z encodera i komparuje te dwie wartości. Mam 100, mam 200, mam 300, mam 800, mam 1000. Dobra, zaczynam zwalniać. Mam 1300, przejechałeś. Cofamy. Dojechałem w punkt. Tak to mniej więcej działa. Czyli te impulsy są zliczane z encodera, przeliczane na drogę, komparowane z impulsami wyliczonymi w pamięci falownika i jak mamy różnicę 0, to znaczy, że dojechaliśmy do miejsca. W bardzo dużym telegraficznym skrócie tak działają encodery. Natomiast wróćmy do tego, że mamy te encodery inkrementalne i absolutne. Jaka tutaj jest różnica? Encoder inkrementalny działa dokładnie tak, jak Wam to rozrysowałem przed chwilą i mówimy, że encoder inkrementalny jest po prostu licznikiem. Czyli możemy powiedzieć, że ten encoder inkrementalny to jest tak naprawdę licznik,
który zeruje się po utracie zasilania. I to jest największa wada encoderów inkrementalnych, czyli one są najtańsze, najprostsze. Z drugiej strony no mają tą wadę, że wyobraźcie sobie sytuację, jedziemy tym przenośnikiem taśmowym i mówimy mu przejedź ten metr w prawo, czyli te 10240 impulsów. Jesteśmy w połowie i nagle nie mamy zasilania na zakładzie, mamy awarię. Uległ awarii główny transformator, nie mamy zasilania. No i co? Ten falownik, silnik zatrzymuje się, bo nie mamy napięcia, wraca to zasilanie, a nasz encoder się zeruje. I nie wiemy, gdzie jesteśmy. Czyli zobaczcie, mieliśmy przejechać z punktu A do punktu B, prawda? Czyli załóżmy, że to jest 1 metr, czyli mieliśmy 10240 impulsów uzyskać. Jedziemy sobie i nagle mamy zasilanie, stajemy tutaj. Po powrocie zasilania nie wiemy, gdzie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie określić, bo nasz licznik został wyzerowany. Mamy 0. Tak jakbyśmy zaczynali nasz ruch i nie wiemy, gdzie jesteśmy. I do tego potrzebujemy dodatkowe jakieś czujniki bazujące, bądź w sposób ręczny musimy ten napęd cofnąć sobie. Więc te encodery inkrementalne to tak naprawdę liczniki i najczęściej ich używamy w trybie prędkościowym czy momentowym, gdy chcemy precyzyjnie pilnować momentu i prędkości. Natomiast gdy pozycjonujemy, bardzo często wybieramy encoder absolutny. Ja nie mówię, że nie da się tego zrobić z encoderem inkrementalnym pozycjonowania. Najczęściej wykorzystujemy ten encoder, już Wam o tym wspominałem, ale musicie wiedzieć, że posiada tą wadę. I tam, gdzie macie to pozycjonowanie, jakąś aplikację taką poważną związaną z pozycjonowaniem, no to musicie się zabezpieczyć przed tego typu sytuacjami, czyli gdy tracę zasilanie, no muszę znaleźć tą orientację, bo mój licznik tych impulsów się zeruje i nie wiemy, jaką drogę przejechaliśmy do tej pory. Dlatego mamy drugi typ encoderów absolutne, które pamiętają swoją pozycję po utracie zasilania. Dlatego nazywane są absolutne. Znam absolutną pozycję. Zawsze. I budowa tych encoderów jest zgoła inna, bo mamy również dwie tarcze, czyli wygląda to bardzo podobnie, ale kodowanie tych tarcz jest inne. Te tarcze mają ponacinane takie wzorki, takie rowki. Zatem mamy unikalne kodowanie za pomocą tych rowków, bądź inne kodowanie, jak na przykład binarne, jakiegoś Greya. No, tych rozwiązań jest co najmniej kilka. Natomiast dla mnie najważniejsze jest, abyście rozumieli i zapamiętali różnicę pomiędzy tymi dwoma encoderami. Czyli mamy encoder inkrementalny w postaci licznika, który się zeruje po utracie zasilania i mamy encoder absolutny, który zawsze nam podaje absolutną informację o położeniu. W jaki sposób to robi? Albo za pomocą specjalnego kodowania, gdzie przy każdym obrocie po prostu wiemy, ta unikalna kompozycja rowków mówi nam, jak to położenie wygląda, albo na przykład jest założona jakaś bateryjka na kabelku, czyli mamy kablem połączone to z falownikiem w jakiś sposób, no i mamy jakąś bateryjkę, która podtrzymuje nam zasilanie, bądź jeszcze w inny sposób. Natomiast ta informacja jest dla Was o tyle ważna, że jak będziecie mieli jakąś wyrafinowaną, bardzo obarczoną dużym ryzykiem aplikację związaną z pozycjonowaniem, to zalecam używania encoderów absolutnych. W pozostałych wypadkach spokojnie poradzimy sobie z encoderami inkrementalnymi, ale jak już wspominałem, najczęściej te proste inkrementalne służą nam do pilnowania prędkości i momentu, żebyśmy to w sposób prawidłowy i precyzyjny obliczali, natomiast najczęściej absolutne używamy przy właśnie pozycjonowaniu i bardzo często takie absolutne encodery mamy wbudowane w struktury serwonapędów. Natomiast co warto wiedzieć jeszcze o encoderach? Takie najważniejsze rzeczy, które opisują encoder, to rozdzielczość, już wiecie, czyli z jaką dokładnością podaje nam te informacje o położeniu encoder, czyli ta rozdzielczość encodera rzutuje na naszą aplikację w taki sposób, że możemy do czegoś dojechać z dokładnością 1 metra, centymetra, milimetra czy 1/100 milimetra.
O tym mówi nam rozdzielczość tego encodera. Takim standardem rynkowym jest 1024 impulsy na obrót. Natomiast musicie wiedzieć, że w nowoczesnych serwonapędach tych impulsów na obrót jest nawet kilka milionów. Ok? Więc mamy naprawdę ogromną precyzję zamkniętą w serwonapędach. Więc mamy rozdzielczość naszego encodera. Zasilanie, i to jest bardzo ważne, bo rozpiętość zasilania w encoderach jest od 5 do 24 V. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ do przemiennika częstotliwości praktycznie zawsze będziecie musieli dokupić interfejs encoderowy w postaci karty opcjonalnej. Bardzo rzadko spotykam zabudowany interfejs encoderowy w samym przemienniku. Przeważnie jego nie ma. Mogę powiedzieć nawet z dużą dawką stanowczości, że w 99,9% przypadków w tych standardowych przemiennikach nie ma gdzie podpiąć tego encodera i musicie sobie dokupić odpowiednią kartę opcjonalną do takiego falownika. No i każdy producent tych kart ma co najmniej kilka. Czy mówimy o encoderze inkrementalnym, absolutnym, czy może innej formie czujnika obrotowo-impulsowego, jak na przykład taki analogowy encoder, jak resolver. Tych interfejsów jest naprawdę kilka. I nawet w obrębie jednego rodzaju encodera inkrementalnego możecie mieć różnice związane z zasilaniem. Czyli możecie kupić kartę, która działa z zasilaniem 5V, a możecie mieć encoder 24V inkrementalny albo odwrotnie. Dlatego ważny jest również poziom zasilania tego encodera. Przeważnie zasilamy go z poziomu obwodów falownikowych, więc musimy mieć odpowiednie zaciski i jakoś sobie z tym wszystkim poradzić. No i trzecia rzecz to jest interfejs elektryczny. Czyli wedle jakiego standardu mogę to przyłącze elektryczne fizycznie zrobić. Co mam na myśli? Mamy takie standardy jak na przykład line driver, otwarty kolektor i wiele innych. Te dwa są takie najbardziej standardowe i najczęściej gdzieś tam widzę. No i to mówi fizycznie, jak fizycznie zbudowany jest ten interfejs przyłączeniowy elektryczny, czy jest zbudowany w oparciu o tranzystor, czy to jest wspólny kolektor i tak dalej, i tak dalej. I tutaj również musicie to dopasować do swojej karty opcjonalnej. Czasami jest tak, że w obrębie jednej karty za pomocą jakichś przełączniczek czy zworek, podobnie jak to robiliśmy przy wejściach, wyjściach analogowych, możemy sobie te standardy również zmieniać. Natomiast gdy przyjdzie Wam kiedykolwiek dobierać encoder do danego silnika, no to sprawdzamy kilka rzeczy. Przede wszystkim sposób montażu, czyli możemy sobie kupić encoder przelotowy z taką dziurką, gdzie montujemy go na wał silnika, albo możemy z wałkiem kupić encoder i założyć go z tyłu silnika i za pomocą sprzęgła połączyć go z wałem silnika. Więc przede wszystkim wybieracie sposób montażu, druga sprawa rozdzielczość, trzecia zasilanie, czwarty interfejs elektryczny. To wszystko musi ze sobą gdzieś tam współgrać. W detalach i troszeczkę więcej opowiem o tym, gdy dojdziemy do lekcji związanej z pozycjonowaniem, gdy będziemy to pozycjonowanie wdrażać fizycznie w przemienniku częstotliwości. Więc tyle, jeżeli chodzi o encodery, czyli czujniki impulsowo-obrotowe, które zakładamy na wał silnika i wracamy do naszego sterowania wektorowego pozycyjnego. Ok? Czyli wypisaliśmy sobie wcześniej, że mamy ten tryb wektorowy prędkościowy, momentowy i pozycyjny. I mówiłem Wam, nadmieniałem, że w tym i w tym trybie możemy mieć, nie musimy mieć encodera, czyli jak założymy sobie encoder, to mamy precyzyjnie pilnowaną prędkość, precyzyjnie obliczany moment. No bo zobaczcie, falownik nie mierzy momentu, on go sobie oblicza. Falownik nie ma fizycznie zamontowanego czujnika na wale silnika, który nam mierzy, z jaką siłą on się obraca. On sobie to wylicza na podstawie innych danych, prądu, prędkości, tych wszystkich zmiennych, które sobie jest w stanie zmierzyć albo pośrednio obliczyć. Więc zobaczcie, gdy nie mamy encodera, a chcemy pracować w trybie momentowym, no to
ten obliczenie momentu jest obarczone dużym błędem. Jaki to może być błąd? No to zależy jeszcze od prędkości, jakiej działamy, ale to może być 10-15%, plus minus 10-15%, no to jest bardzo duży rozrzut. Gdy mamy encoder, no mamy bardzo precyzyjnie wyliczony ten moment. Czyli jeszcze raz, falownik nie oblicza, nie mierzy momentu w sposób fizyczny, on go sobie oblicza. I gdy mamy encoder na wale silnika, to możemy powiedzieć o precyzyjnym sterowaniu. Natomiast w trybie pozycyjnym, gdy pracujemy z silnikami asynchronicznymi, indukcyjnymi, zawsze musimy mieć encoder. Inaczej nie wiemy, ile tej drogi mamy do przejechania. Nie jesteśmy w stanie wykonać aplikacji pozycjonowania bez założonego encodera. Wyjątkiem są silniki synchroniczne z magnesami trwałymi, tak jak widzicie to w walizce tutaj od Mitsubishi Electric, gdzie Mitsubishi ma serię silników synchronicznych z magnesami trwałymi oznaczonymi jako EMA i na przykład ten przemiennik częstotliwości FRE 800 jest w sposób bezczujnikowy, czyli bez encodera, pozycjonować tym silnikiem i to naprawdę w precyzyjny sposób. Pokażę Wam to w detalach, gdy dojdziemy właśnie do tego ćwiczenia, do tej lekcji, gdzie to pozycjonowanie będziemy implementować, bo będziemy to robili zarówno z tym silnikiem asynchronicznym, jak i synchronicznym. Więc wyjątkiem są tylko niektórzy producenci i silniki specjalne. Tak zawsze ten encoder musimy mieć założony na wał silnika. Na sam koniec chciałbym dosłownie kilka słów zrobić takiego podsumowania i zrobić sobie różnicę pomiędzy tymi trybami sterowania. Czyli mamy takie dwa główne algorytmy, o których mówimy od chyba już 2 czy 3 godzin. Mamy sterowanie skalarne i mamy sterowanie wektorowe. To nasze FOG, a tutaj mamy nasze U do F. Ok? No i sobie teraz wypiszemy kilka najważniejszych zagadnień. Sterowanie skalarne, proste. Wymaga wpisania 3 zmiennych. Napięcie, częstotliwość i prąd. Używać go możemy w większości aplikacji nie wymagających wysokiego momentu startowego. Czyli największa wada tego sterowania to jest niski moment startowy i mała dynamika, czyli wolne odbudowywanie tego momentu. Prawda? Pamiętacie analogię z przenośnikiem. Dajemy załadunek, przenośnik zwalnia i powoli się znowu rozkręca. Może nawet stanąć nam w miejscu na chwilę i powoli znowu zaczyna tą prędkość generować. No i do czego dedykowane jest to sterowanie? Do obciążeń HVAC zmiennomomentowych. Jak pompy, wentylatory i kompresory. Czyli z tego typu obciążeniami powinniśmy używać tego trybu skalarnego zawsze. Natomiast możemy go użyć w jakiejkolwiek innej aplikacji, która nie wymaga ogromnego momentu startowego, bo jak wiecie, no mamy z tym problem w trybie skalarnym. Więc z jednej strony jest to bardzo prosty algorytm, który nie wymaga dużych zasobów sprzętowych od przemiennika częstotliwości. Od nas nie wymaga też wiele, bo wpisujemy 3 zmienne silnika i sobie działamy z tymi aplikacjami. Nic więcej robić nie musimy. Natomiast z trzeciej strony ma niski moment startowy, małą dynamikę i w wielu aplikacjach przemysłowych to sterowanie jest niewystarczające. Z drugiej strony mamy sterowanie wektorowe, wyrafinowane, trudne w obyciu. Wymaga wpisania większości zmiennych,
tabliczki silnika. Wymaga dodatkowo autotuningu, czyli zmierzenia tych dodatkowych zmiennych silnika, jak rezystancja i indukcyjność. Za to uzyskujemy wysoki moment startowy, szybkie odbudowywanie momentu, precyzję, ale wymaga to odpowiedniego klasy sprzętu. Tak w pigułce ująłbym wady, zalety i różnice pomiędzy tymi dwoma sterowaniami. Czyli mamy wyrafinowany przemiennik z dużymi zasobami sprzętowymi, mniej wyrafinowany przemiennik częstotliwości. Aplikacje lekkie, zmiennomomentowe, niewymagające. A tutaj mamy aplikacje właśnie wymagające, z bardzo ciężkim rozruchem, z dynamicznie zmieniającym się momentem obciążenia lub te, które wymagają precyzyjnego pilnowania prędkości, momentu, bądź wymagające pozycjonowania. Zawsze, gdy kończę dywagowanie na temat różnic pomiędzy sterowaniem skalarnym i wektorowym, to z sali uczestnicy jednym chórem zawsze mówią, że no przecież sterowanie wektorowe to jest remedium na wszystkie nasze problemy i bolączki. Dlaczego nie możemy po prostu zawsze zaimplementować sobie sterowania wektorowego i po prostu go używać i nigdy nie mieć problemu? Dlaczego musimy znać całą tą teorię związaną ze sterowaniem skalarnym i sterowaniem wektorowym? Dlaczego musimy potrafić ocenić, kiedy lepiej jest użyć jednego sterowania, a kiedy drugiego? Dlaczego nie możemy to zamknąć w ramach jednego algorytmu i zawsze włączać sobie sterowanie wektorowe? No, przecież to jest bardzo wyrafinowane sterowanie, które bazuje na modelu matematycznym silnika i tak dalej, i tak dalej. No okazuje się, że rzeczywistość weryfikuje. To znaczy mamy taką rozbieżność wśród aplikacji, wśród tych różnych charakterów obciążenia, że nie zawsze sterowanie wektorowe jest tym najlepszym sterowaniem, które możemy wykonać. Co mam dokładnie na myśli? Dokładnie na myśli mam fakt, że tak naprawdę to sterowanie wektorowe moglibyśmy użyć zarówno z pompą, wentylatorem, kompresorem, jakimkolwiek innym obciążeniem, ale niestety wymaga to zawsze trymowania bardzo głęboko osadzonych, precyzyjnych parametrów związanych z tym sterowaniem wektorowym. I do tej pory mówiłem Wam, w jaki sposób taki najprostszy, ogólny włączyć sobie ten algorytm sterowania. Pokazywałem Wam procedurę, że musimy wpisać dane znamionowych silnika, że musimy wykonać autotuning, prawda? Dopiero wtedy możemy działać sobie z tym sterowaniem wektorowym. Tak naprawdę w strukturach programowych przemiennika częstotliwości tych parametrów związanych ze sterowaniem wektorowym jest znacznie więcej i my jako użytkownik mamy do nich dostęp. Natomiast są to parametry, które już jakby są zaszyte w tym algorytmie sterowania wektorowego i trzeba mieć bardzo głęboką ekspercką wiedzę, żeby wiedzieć, jak te parametry zmieniać i jak te nastawy tych regulatorów dokonywać, aby kontrola silnika była taka, jakiej sobie życzymy. No i teraz prosty przykład. Mamy napęd wentylatora. Kupujemy przemiennik częstotliwości no i chcemy włączyć sterowanie wektorowe. Możemy nawet w sposób momentowy sobie sterować tym wentylatorem, co też Wam pokażę w jednej z lekcji, którą dla Was przygotowałem. No i co się dzieje? Włączamy sterowanie wektorowe, no i kontrola tego silnika, tego wentylatora, no okazuje się kiepska, czyli mamy jakieś przeregulowania, mamy drżenia, mamy jakieś dynamiczne starty, dynamiczne zmiany kierunku. No dziwne rzeczy się dzieją z naszym silnikiem elektrycznym, pomimo tego, że działamy w trybie wektorowym, zrobiliśmy ten autotuning i tak dalej.
ale musicie zrozumieć, że istotą sterowania wektorowego jest ta szybka odbudowa momentu i każdy producent tak dostosowuje te swoje algorytmy sterowania wektorowego, że one jakby z definicji są dedykowane dla tych obciążeń ciężkich i wymagających. Żebyście to zrozumieli, możemy sobie zrobić taką analogię do dyskoteki. Czyli idziemy sobie na dyskotekę, na zabawę gdzieś, wchodzimy do klubu nocnego i zawsze są dwa takie główne rodzaje ludzi, prawda, w tych dyskotekach. Mamy ludzi, którzy stoją sobie pod ścianą i okupują tą ścianę, prawda, popijają sobie gdzieś tam piwko i tupią nóżką, gdzieś tam delikatnie sobie główką. I są ludzie, którzy co pół godziny czy co godzinę wychodzą z parkietu, zdejmują koszulkę i wyżynają ją z potu, no i wracają, że tak powiem, i bawią się na całego. Więc algorytm sterowania wektorowego to jest taki nabuzowany właśnie człowiek na imprezie, który co pół godziny wyżyna tą koszulkę z potu, bo jest tak nabuzowany, ma tyle energii. Natomiast sterowanie skalarne to jest ten człowiek, który stoi sobie pod ścianą i delikatnie tupie nóżką, wiecie, delikatnie wchodzi gdzieś tam w rytm, może poruszy sobie gdzieś tam rączką. Jak tańczy z jakąś partnerką, to bardzo powoli i delikatnie. Taka jest różnica, czyli jeżeli chcemy podłączyć sobie pompę i wentylator, nie wymagające jakieś obciążenie do sterowania wektorowego, do przemiennika, w którym implementujemy to sterowanie wektorowe, to zawsze musimy te nastawy tych regulatorów trymować i zmieniać, no żeby to sterowanie wektorowe nie było takim narwańcem w pracy z tym wentylatorem, tylko żeby no działał w taki sposób, jaki sobie tego życzymy w danej chwili czasu. No i po to w dużej mierze używamy tego sterowania skalarnego i wektorowego. Czyli to sterowanie skalarne ze względu na swoją prostotę dedykowane jest do aplikacji właśnie HVAC niewymagających i świetnie się z nimi zachowuje. W kolejnych lekcjach dowiecie się, jaka konsekwencja z tego płynie, czyli taką największą konsekwencją są oszczędności energii elektrycznej, ale o tym powiem troszeczkę później. Natomiast tryb wektorowy ze względu na te swoje dynamiczne zachowanie, na te wyśrubowane nastawy regulatorów, no najlepiej zachowują się w aplikacjach, które dynamicznie zmieniają obciążenie i mają no, bardzo znacznie większe potrzeby niż te aplikacje, które dedykowane są dla trybu skalarnego. Dlatego raz jeszcze podkreślam, tryb wektorowy to nie jest remedium na wszystko. Sam osobiście bardzo często nawet zmieniam nastawy trybu wektorowego i wracam do sterowania skalarnego, bo okazuje się, że akurat w danej aplikacji, akurat z danym typem obciążenia, ten algorytm zachowuje się znacznie lepiej. Mógłbym do każdej aplikacji dopasować Wam tryb wektorowy, ale wymaga to ode mnie bardzo dużego wysiłku i znacznej ilości czasu, którą spędzić musiałbym na precyzowaniu, na dodatkowym trymowaniu tych nastaw, wykonywaniu setek prób z tym obciążeniem, tak abym uzyskał finalnie efekt, który sobie gdzieś tam zaplanowałem, prawda? Więc sterowanie wektorowe, raz jeszcze podkreślam, nie zawsze jest tym preferowanym wyborem. Czasami najlepszym wyborem, jaki możemy wykonać, to jest właśnie tryb skalarny UDOF. I używam go bardzo często, nawet z takimi aplikacjami jak mieszalniki, bo akurat charakter tej aplikacji podpowiada mi, czy moje doświadczenie związane z tymi aplikacjami, że powinienem tutaj właśnie wdrożyć tryb skalarny UDOF. Szanowni, słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o sterowanie skalarne i wektorowe. Ta lekcja jest dosyć obszerna i jest to jedna z najważniejszych lekcji w tym kursie związanym z techniką napędową, no bo tak naprawdę to jest ta esencja działania naszego przemiennika częstotliwości. Omówiliśmy sobie wszystkie tryby wektorowe, prędkościowy, momentowy, pozycyjny. Mówiliśmy o tym, że możemy działać w pętli otwartej i zamkniętej i to samo zrobiliśmy sobie w trybie UDOF.
Tak na sam koniec dopowiem, że praca z encoderem w trybie zamkniętym, w trybie skalarnym również jest możliwa. Niektórzy producenci również umożliwiają taki tryb pracy. Czyli włączamy sobie tryb skalarny, chcemy precyzyjnie pilnować prędkości, dokładamy kartę encoderową, zakładamy encoder na wał naszego silnika, bądź kupujemy już silnik z założonym takim encoderem i wtedy możemy sobie włączyć tryb skalarny ze sprzężeniem zwrotnym, czyli przy współpracy z encoderem. Tyle na dzisiaj. Zapraszam już Was teraz na kolejną lekcję, gdzie przejdziemy do interfejsu użytkownika w postaci panelu, przycisków, diod, lampek. Omówimy sobie strukturę parametrów w przemiennikach częstotliwości i powoli przejdziemy do programowania. Dziękuję za uwagę.